Otwieram 44. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Lubartów. Witam wszystkich zebranych. Witam gości, witam tych, którzy zechcą lub chcą nas obserwować. Żeby upewnić się, czy mogę przejść w sposób uchwałodawczy do dalszej części, prosiłbym o sprawdzenie listy obecności, dlatego radnych, którzy są na sesji, proszę o naciśnięcie kworum. Wtedy skontrolujemy. No, u mnie jest błąd, już się pojawił pierwszy błąd. No, już jest dobrze. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jeszcze raz sprawdzę. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Stwierdzam, że na sali jest liczba uprawniająca do podejmowania uchwałodawczych decyzji. Zanim przejdę do dalszego porządku obrad, to na prośbę pana burmistrza udzielam mu głosu w związku z ostatnimi wydarzeniami, które się wokół nas dzieje. Panie burmistrzu, proszę o głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, nasza sesja ograniczona jest w dniu dzisiejszym do tematów związanych z budżetem, ale wydarzenia ostatnich dni każą mi zabrać głos w ważnej sprawie społecznej. Ponownie, jak i państwo radni i mieszkańcy głównie południowo-zachodnich terenów miasta dowiadują się o planach budowy zakładu zagospodarowania odpadów bezpośrednio przy granicy naszego miasta. Ten fakt nie może nie obchodzić mnie jako burmistrza, nie może nie obchodzić nas wszystkich jako władz miasta. W podobnych sprawach jako miasto niestety mamy swoje doświadczenia, a te doświadczenia każą zająć postawę sceptyczną do planowanej inwestycji. Mówię to oczywiście o naszych doświadczeniach związanych z planem budowy sortowni odpadów przy ulicy Lipowej. Wszyscy państwo radni doskonale zdają sobie sprawę, że byliśmy zapewniani, że wszystko przebiegać będzie zgodnie z projektem, a dopiero pod naporem protestów mieszkańców inwestycji tej udało się zapobiec. Wszyscy również doskonale wiedzą, że uciążliwości związane z działaniem zagospodarowania odpadów w Wólce Rakickiej w praktyce okazały się większe niż zapewniali nas różni eksperci i inżynierowie w czasie, kiedy temat ten był na ustach wszystkich zaangażowanych w ówczesne protesty. Mówiąc wprost, intuicja mieszkańców Lubartowa wyprzedziła praktykę. Wówczas nie pomyliliśmy się, że tak powiem. Sytuacja związana z lokowaniem zagospodarowania odpadów na terenie gminy Lubartów przypomina mi tamte czasy. I teraz tworzy się niestety niezdrowa atmosfera tajemnicy, jakichś ukrytych planów, znowu trzeba zrywu obywatelskiego, żeby nasze sprawy były u nas omawiane w sposób uczciwy. Jak już powiedziałem, dla mnie osobiście, jak i dla mnie jako burmistrza, informacje publikowane w mediach w ostatnim czasie były zaskoczeniem, ale jednocześnie stały się przecinkiem do intensywnych prac w tym zakresie. Z niepokojem stwierdzam, że sam plan inwestycji nie był omówiony ze mną jako burmistrzem miasta Lubartów i wójtem gminy Lubartów, w której planowana jest realizacja tej inwestycji. Wolałbym jednak, gdybyśmy jako miasto mogli wystąpić w tej sprawie z odpowiednim przygotowaniem, merytorycznie, konkretnie, a nie takie jak na zasadach, jak strona postępowania, czyli która ma 30 dni na zgłoszenie swoich uwag, bo tych uwag jest dużo. Ale proszę państwa, też nie sposób, bo docierają do mnie różne sytuacje, wiem, że jakieś spotkania się już odbyły, na które jako miasto nie byliśmy zapraszani, bynajmniej ja nie byłem zapraszany. W ostatnią niedzielę takie spotkanie się odbyło. Proszę państwa, w pewien sposób przykro mi jest również, że w całą sytuację wplątana jest miejska spółka
Jestem po rozmowie z panem prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i zapewnia mnie on, że PGK, wydając promesę przyłączenia czy wydania warunków wodociągowych i kanalizacyjnych, nie miała dokumentów świadczących o charakterze inwestycji. Dzisiaj jednak to nie ma większego znaczenia, bo na agendzie staje sprawa zdecydowanie poważniejsza, dotycząca inwestycji jako takiej, ze wszystkimi mankamentami, które możemy sobie wyobrazić i które intuicja nam podpowiada. Dlatego też wszystkich Państwa radnych w tej sytuacji proszę o zgłaszanie merytorycznych uwag. To jest dla mnie bardzo ważne, bo już niestety z informacji, które posiadam, jest dużo niepotrzebnych słów, niedomówień. Merytorycznych uwag, powtarzam, które jako miasto możemy przedstawić w procesie decyzyjnym. Równocześnie wszystkich Państwa zachęcam do zainteresowania się tym tematem, wszystkich Państwa radnych, po to, żebyśmy mogli, niezależnie od barw klubowych, uchronić mieszkańców naszego miasta przed ewentualnymi negatywnymi skutkami działań podejmowanych w kwestii budowy tego zakładu. Proszę Państwa, w każdej chwili każda inicjatywa jest cenna, stąd mój apel, wszystkie ręce na pokład w tej kwestii. Ze swojej strony pragnę Państwa radnych, mieszkańców poinformować, że pracownicy magistratu analizują materiały dotyczące tej sprawy i przygotowują stosowną opinię negatywną, jeżeli chodzi o kwestię planowanej inwestycji przy granicach naszego miasta. To tak pokrótce. Bardzo dziękuję Państwu za głos. Przepraszam za tą dygresję poza porządkiem obrad, ale musiałem zareagować, bo wokół tego tworzy się dużo złych spraw, a powinniśmy merytorycznie, rzetelnie porozmawiać. I każdy z nas radnych, my jako burmistrzowie chcemy, aby ta sytuacja była poważnie potraktowana i czułem się w obowiązku, żeby te słowa Państwu w tym temacie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie burmistrzu. Zamykam punkt pierwszy, otwarcie sesji i przechodzę do punktu drugiego, czyli do przedstawienia porządku obrad. Państwo znają ten porządek. On jest przeprowadzany w trybie nadzwyczajnym, oznaczającym, że ewentualne zmiany do porządku obrad wymagają zgody wnioskodawcy. Czy są jakieś uwagi? Przysłuchuję się, patrzę, nie widzę. Są? Sekundę. Nie widzę. Aha. Pan Andrzej Zieliński. Tak, słucham. Panie Andrzeju. Dzień dobry Państwu. Przepraszam za minutowe spóźnienie. Pan Przewodniczący zaczął nawet wcześniej. Odnosząc się do głosu Pana Burmistrza, ja rozumiem, tutaj dyskusji nie ma, ale jeśli Pan Burmistrz, a rozumiem, że tak jest, chce uzyskać opinię również i klubów, to prosiłbym bardzo w imieniu naszego klubu o przedłożenie nam niezbędnych dokumentów, materiałów, informacji, żebyśmy mogli się w terminie odnieść do tego i oczywiście taką opinię wyrazić. Bardzo proszę Pana Burmistrza o to, żeby przekazał nam takie materiały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jakieś inne głosy co do porządku obrad? Jacek Tomaszek, słucham. Dzień dobry. Proszę Państwa, chciałem wnieść zaproponować zmiany w porządku obrad w związku z tym właśnie, co się dzieje wokół tej inwestycji, która ma być realizowana obok Lubartowa. Praktycznie można powiedzieć, że w Lubartowie, bo tuż za Miedzą. Także największy wpływ będzie miała ta inwestycja na mieszkańców Lubartowa. W związku z tym, że usłyszeliśmy przed chwilą prośbę, aby merytorycznie zgłaszać w tej sprawie różnego rodzaju propozycje, więc składam taką merytoryczną propozycję, a mianowicie proponuję, aby rozszerzyć dzisiejszy porządek obrad o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, czyli uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową, a mianowicie, aby dokonać zmian w pozycji 1, 3, 2, 8
gdzie jest wpisany projekt modernizacji infrastruktury drogowej, który realizowany będzie w latach 2022-2023 i tam łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 7 365 000 złotych. Limit na rok 2022 to 1 368 500 złotych. Więc składam następujący wniosek, aby uzupełnić porządek obrad o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i wykreślenie z tej modernizacji infrastruktury drogowej fragmentu drogi, który jest budowany właśnie do tego zakładu, który ma przetwarzać odpady niebezpieczne, podkreślam, odpady niebezpieczne. Bo my na poprzedniej sesji niestety nie zostaliśmy wprowadzeni dokładnie nie poinformowano nas o tym, co kryje się pod hucznie nazywaną nazwą modernizacji infrastruktury drogowej, a właśnie w tej modernizacji infrastruktury drogowej mieści się fragment drogi, który miasto ma budować jako miasto, a później gmina ma dobudować końcowy fragment do tego zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Więc w mojej opinii i w opinii, myślę, tutaj radnych, ten punkt powinien się znaleźć i powinniśmy zdjąć te środki i nie budować drogi do czegoś, czemu podobno się sprzeciwiamy. Także proszę o wyrażenie zgody pana burmistrza, aby umieścić to w porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zanotowanie tej propozycji. Czy są jakieś inne wnioski do zmiany porządku obrad? Nie widzę. Ja chcę się zgłosić z głosem przeciwnym. Absolutnie się nie zgadzam jako radny Gregorowicz. Nie widzę związku przyczynowo-skutkowego między proponowaną zmianą a tą sytuacją związaną z lokalizacji zakładu utylizacji odpadów w sąsiedniej gminie Lubartów. Zawsze tę zmianę można przeprowadzić w sposób przygotowany dla wszystkich stron dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Nic takiego się nie dzieje, że uchybienie w terminie absolutnie nie blokuje nam ewentualnych działań w tej kwestii. Zwracam uwagę, że pan burmistrz zapowiedział, że wyda swoją opinię w procedurze opiniowania tego wniosku gminy w przewidzianym 30-dniowym terminie. Więc nie widzę najmniejszych podstaw, żeby bez przygotowania znowu za winkla próbować debatować o tym, co nie będzie znane wszystkim uczestnikom tej sesji. W związku z tym pana burmistrza proszę ze swojej strony, żeby nie wyraził zgody jako wnioskodawca sesji nadzwyczajnej na proponowaną zmianę. W tej chwili udzielam głosu panu radnemu Markowi Palechenczukowi. Szanowni Państwo, ja bym chciał wyrazić głos poparcia do wniosku, który zgłosił radny Tomasiak. Dziwi mnie trochę, że pan przewodniczący wydaje, czy prosi, jakie czynności powinien podjąć burmistrz. No burmistrz chyba jest samodzielnym urzędnikiem, potrafi sam podejmować decyzje, więc nie trzeba mu takich podpowiadać. Nie rozumiem, czego pan się boi. Natomiast miesięczny termin odpowiedzi czy wniesienia uwag i tak dalej jest trochę długi, zbyt długi, dlatego że nie wiem, czy się państwo orientują, ale do któregoś tam października wójt będzie musiał wydać decyzję środowiskową dotyczącą lokalizacji tego zakładu, więc im wcześniej podejmiemy decyzję, a taką jakby blokadą usytuowania tego zakładu będzie to, że wstrzymamy się z inwestycją przynajmniej na jakiś czas w postaci tej drogi, która wiedzie do tego zakładu. O czym potwierdzam, radni nie byli poinformowani, jaka to jest droga. No w tej chwili, no być może to jest zbieg okoliczności, w co wątpię, ale jakoś tak dziwnie te wszystkie fakty się, że tak powiem, skupiają razem, że dla bezpieczeństwa może po prostu przychylmy się do wniosku pana Tomasiaka. Dziękuję. Dziękuję. Muszę dodać, że w dalszym ciągu podtrzymuję swoje zdanie. Ta droga nie jest budowana dla podtrzymania zamiarów gminy, które nas zaskakują w taki sposób, ponieważ mamy tam własne plany inwestycyjne. Twierdzenie, że radni podjęli jakąś uchwałę, radni Rady Miasta bez zgody albo bez wiedzy, nad czym się zastanawiają, jest, no powiem szczerze, nie do końca sprawiedliwe i
moim zdaniem naraża na szwank autorytet naszej Rady. Więc, proszę Państwa, panie burmistrzu, proszę pana o niewyrażenie zgody na zamienienie tego punktu w rzecz, która nie ma związku z przedmiotem obrad. Dziękuję. W tej chwili prosiłbym pana burmistrza, żeby zabrał głos, zanim udzielę panu Tomasiakowi. Słuchamy, panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, decyzja będzie należała do mnie oczywiście, natomiast to właśnie są te próby, o których mówiłem na samym początku, nieprawdziwe, niesprawdzone informacje. Dziwi mnie tutaj pewne słowa Państwa radnych, bo te jasno było określone, pokazane było na mapach, co będziemy realizowali, jeżeli chodzi o środki z Polskiego Ładu, bo to są środki na budowę tej drogi z Polskiego Ładu. Przypominam, że ta droga była już planowana dużo wcześniej, ale ona jest budowana na terenach miejskich do miejskich inwestycji. Na terenach miejskich będą budowane dwie fabryki, które w przeciągu jakiegoś czasu były już procedowane i nikt niczego nie ukrywał. Państwo radni mieli swobodny dostęp do materiałów na ten temat. Natomiast obawiam się, że tu nie trzeba zdejmować tych środków z uwagi na to przede wszystkim jest zagrożenie i to myślę, że tutaj Państwo radni powinni sobie odpowiedzieć. Mamy jakieś środki na ten cel pozyskane z Polskiego Ładu. 9 miesięcy mamy czy mieliśmy na przeprocedowanie wyboru wykonawcy jednej części i drugiej. Ja przypominam, tam dwie części będziemy z tych środków budowali, czyli droga, tak zwana droga do Dak od Nowodworskiej w jednej części, a i w drugiej części właśnie od Łącznika do Wodnicy na naszych terenach, uzbrajając nasze tereny inwestycyjne pod fabryki, które procedujemy już dłuższy czas. Czyli rozumiem, że Państwo radni chcą, żebyśmy zrezygnowali z budowy tej drogi i z tych środków. Jakie jest pańskie stanowisko odnośnie wniosku? Jestem przeciwny, bo to jest, jestem przeciwny z uwagi na to, że w tym przypadku jest duże zagrożenie, że możemy te środki po prostu stracić na budowę tej drogi, a tych środków mamy ogólnie rzecz mało i staramy się maksymalnie wykorzystać je na rozbudowę strefy ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sami Państwo widzicie, że wniosek zatem nie będzie głosowany, ponieważ został przez wnioskodawcę sesji odrzucony. Są jakieś inne głosy? Pan Jacek Tomasiak. Słucham. Znaczy ja chciałbym tutaj jednak poprosić o zmianę decyzji pana burmistrza, ponieważ jest troszkę odmiennie niż jesteśmy informowani, ponieważ ja z chęcią bym poznał, do jakich to inwestycji miejskich ta droga ma prowadzić w tym konkretnym... Może inaczej, panie radny, muszę się wtrącić. Punkt dotyczy zmiany porządku obrad. Na pański wniosek pan burmistrz wypowiedział się negatywnie. Nie ma powodu ani potrzeby, żeby uzasadniał teraz, dlaczego się nie zgodził. Po prostu nie. To jest porządek obrad. Proszę się odnieść. Ma pan jakieś wnioski odnośnie porządku obrad? Mam taką opinię, że w związku z tym, że ten wniosek został odrzucony, inaczej odmówiony przez pana burmistrza, jest mi z tego powodu przykro, ponieważ w dniu dzisiejszym mogliśmy definitywnie powiedzieć, że tak naprawdę jesteśmy przeciwko budowie tego zakładu zagospodarowania odpadów w granicach praktycznie Lubartowa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, są jakieś inne głosy w temacie porządku obrad? Nie widzę. Proszę państwa, zamykam punkt drugi. Przechodzę do punktu trzeciego, czyli do rozpatrzenia projektu i podjęciu uchwały zmieniającej budżet na 2022 rok. Proszę o przedstawienie projektu uchwały panią skarbnik miasta Lucynę Biskup. Proszę bardzo pani Lucyno. Dzień dobry Państwu. Ja może tak pokrótce omówię uzasadnienie, które Państwo otrzymaliście i na pewno szczegółowo zapoznaliście się. W związku ze zwiększeniem budżetu po stronie wydatkowej i po stronie dochodowej, jeśli chodzi, otrzymaliśmy dodatkowe środki, wpłynęły do budżetu miasta środki wyższe niż zaplanowaliśmy ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych, tak zwanych małpek. Mieliśmy dotychczas wpisane w budżecie 100 tysięcy złotych, wpłynęła kwota 60 tysięcy złotych, ponad te 100 tysięcy. W związku z powyższym zwiększamy dochody w dziale 756, dochody od osób prawnych i osób fizycznych w paragrafie 0270
o kwotę 60 tysięcy złotych i zwiększamy wydatki o kwotę 60 tysięcy złotych w rozdziale 851,54 przeciwdziałanie alkoholizmowi. Z tej kwoty, z tych 60 tysięcy złotych, kwotę 13 tysięcy przeznaczamy na zwiększenie dotacji w tym rozdziale. Jest to zapisane w załączniku numer 3. Pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kolejna duża zmiana dotyczy zwiększenia dochodów od osób prawnych i fizycznych, czyli w dziale 756 w paragrafie 0310 podatek od nieruchomości. I tutaj od osób fizycznych zwiększamy dochody o kwotę 100 tysięcy złotych. W paragrafie 500 w tym samym dziale, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, zwiększamy dochody o kwotę 250 tysięcy, bo te dochody ładnie się realizują. Oraz w dziale 758 różne rozliczenia wprowadzamy paragraf, którego dotychczas nie było, czyli 0920 wpływy z odsetek, z pozostałych odsetek i tu zwiększamy dochody o kwotę 250 tysięcy i są to środki, które już częściowo wpłynęły. Są to dochody z odsetek od lokat, które miasto, od środków, które miasto lokuje na lokatach nocnych i lokatach długoterminowych. Łącznie zwiększamy tutaj dochody o 600 tysięcy złotych i kwotę tę przeznaczamy po stronie wydatkowej w rozdziale 75702, czyli obsługa papierów wartościowych. I jest to kwota przeznaczona na zapłatę odsetek od kredytów, które miasto zaciągnęło w latach ubiegłych. W związku ze znacznym wzrostem WIBOR-u, który u nas jest 3-miesięczny, znacznie wzrosły koszty obsługi kredytów. Kolejna zmiana dotyczy działu 758 różne rozliczenia i tutaj dotychczas mieliśmy wprowadzamy środki w wysokości 999 800 zł po stronie dochodów w paragrafie 6370 i po stronie wydatków w dziale 616 drogi gminne na realizację zadania modernizacja infrastruktury drogowej. Po stronie wydatkowej środki te są również zapisane w paragrafie 6370 zgodnie z nową klasyfikacją obowiązującą od 15 lipca. I to tyle, jeśli chodzi o zmiany, o zwiększenia budżetu, które mieliście Państwo dotychczas w uzasadnieniu. Natomiast w formie autopoprawki pana burmistrza chciałabym poinformować o tym, że otrzymaliśmy zawiadomienie z Ministerstwa Finansów i otrzymaliśmy zwiększenie subwencji, części oświatowej subwencji ogólnej, którą możemy wprowadzić tylko uchwałą Rady. W związku z powyższym proszę Państwa, żebyście jeszcze tą autopoprawkę przyjęli i w związku z tym zwiększamy dochody w dziale 758 różne rozliczenia, paragraf 2920 subwencje ogólne o kwotę 103 842 zł i wydatki w rozdziale 801.01 szkoły podstawowe również o kwotę 103 842 zł. Po tych zwiększeniach w formie autopoprawki w uchwale budżetowej, którą Państwo w projekcie uchwały, którą Państwo otrzymaliście w paragrafie 1 kwotę zwiększa się dochody budżetu i dotychczasową kwotę 1 659 800 zastępujemy kwotą 1 763 642. Tak samo w punkcie drugim zwiększa się wydatki budżetu. Tutaj również kwotę 1 659 800 zastępujemy kwotą 1 763 642 zł. Po tej autopoprawce i po wprowadzeniu tej kwoty w paragrafie drugim w punkcie 1 dochody wynoszą i tutaj kwotę dotychczasową 98 929 360 zł 97 groszy zastępujemy kwotą 99 033 202 zł i 97 groszy. Natomiast wydatki wynoszą w punkcie drugim tutaj kwotę 109 367 346 zł i 44 grosze zastępujemy kwotą 111 209 899 zł i 84 grosze, czyli zwiększone te kwoty zostają o
103 842 zł. Tyle jeśli chodzi o zmiany zwiększające budżet. Natomiast proszę Państwa, otrzymaliśmy również pisma od wojewody lubelskiego, który prosi, aby w terminie jak najszybszym, w trybie jak najszybszej dokonać zmiany po stronie dochodów i wydatków klasyfikacji i dostosować ją do nowych przepisów, żeby sprawozdania kwartalne były już sporządzone w nowej klasyfikacji. W związku z powyższym dokonujemy przeniesień środków, które wprowadziliśmy uchwałą Rady bądź zarządzeniem burmistrza, środków, które były przyznane miastu na pomoc obywatelom Ukrainy oraz środków, które wypłacaliśmy osobom udzielającym takiej pomocy. Mimo uprawnień, jakie pan burmistrz uzyskał, niestety Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej mówi, że te zmiany powinniśmy wprowadzić uchwałą Rady. W związku z powyższym dokonujemy przeniesień. Jeśli chodzi o dochody, postaram się jak najszybciej to powiedzieć. W dochodach bieżących, własnych, w dziale 758 różne rozliczenia, kwotę 149 516 zł przenosi się z paragrafu 2700 do paragrafu 2100, czyli nowego, utworzonego specjalnie dla tych środków. W dziale 852 pomoc społeczna, paragraf 2100, który już został wprowadzony po nowemu, przenosi się do rozdziału 853 pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i jest to kwota 12 410 zł. Kolejna zmiana dotyczy działu 855. Tutaj kwotę 52 327 zł przenosimy z paragrafu 2700 do paragrafu 2100. W zadaniach zleconych, czyli w drugiej części dochodów, oczywiście w dochodach bieżących, w dziale 750 administracja publiczna przenosimy kwotę 13 085 zł z rozdziału 750.11 z paragrafu 0970 do rozdziału 750.95 do paragrafu 2100. Kolejna zmiana dotyczy działu 754 bezpieczeństwo publiczne. Paragraf 0970 zmniejszamy o kwotę 939 576 zł i kwotę tą przenosimy do działu 853, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do paragrafu 2100. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, poza tym przeniesieniem kwoty 939 576 zł, dokonujemy przeniesienia kwoty 155 142 zł z paragrafu 0970 do 2100. Czyli nie ma to wpływu na wysokość dochodów, niemniej jednak zmieniła się klasyfikacja budżetowa. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, czyli w załączniku numer 2, pomiędzy paragrafami w rozdziale 801.01 szkoły podstawowe przenosimy kwotę 125 972 zł 86 groszy. Tak samo w rozdziale 801.04, czyli przedszkola, przenosimy tutaj do nowych paragrafów kwotę 14 111 zł i 73 grosze i to samo w rozdziale 801.20, czyli licea. Tutaj do nowych paragrafów przenosimy środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 9 431 zł 41 groszy. Kolejna zmiana, cały czas mówimy tu o zmianach dotyczących środków znaczonych, czyli przeznaczonych na pomoc Ukrainie. W rozdziale 852.14 zasiłki okresowe przenosimy tutaj kwotę 5 968 zł do rozdziału 852.16 zasiłki stałe przenosimy kwotę 2560 zł i do rozdziału 852.30 pomoc w zakresie dożywiania przenosimy kwotę 3890 zł, to jest łącznie kwotę 12 410, o którą zmniejszamy wydatki zapisane dotychczas w rozdziale 853,95. Tak samo było po stronie dochodów, tak i po stronie wydatków. Kolejna zmiana dotyczy rozdziału 855,02 świadczenia rodzinne i tutaj pomiędzy paragrafami tylko przenosimy kwotę 52 327 zł.
Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 13 085 zł i 77 groszy z rozdziału 750.11, czyli Urzędy Wojewódzkie, do rozdziału 750.95 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Były to środki przeznaczone na wydanie PESEL-a i zrobienie fotografii obywatelom Ukrainy. W rozdziale 754.95 pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Przenosimy kwotę 939 576 zł do rozdziału 853,95, czyli pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Były to środki wypłacone obywatelom polskim, którzy udzielili schronienia obywatelom Ukrainy. Ponadto między paragrafami przenosimy tutaj również kwotę 155 142 zł. Kolejna zmiana dotyczy wydatków majątkowych. Zmiana ta również nie ma wpływu na wysokość budżetu, ale żeby dostosować do nowego rozporządzenia zgodnie z zaleceniem wojewody, tutaj środki zapisane w budżecie w wysokości 2 090 000, zapisane dotychczas w rozdziale 758 różne rozliczenia w paragrafie 609 po stronie dochodów i zapisane również w paragrafie 605 po stronie wydatków w rozdziale 616 drogi gminne, przenosimy do paragrafu zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków do paragrafu 63,70. Jest to nowa klasyfikacja dla wszystkich środków, które będziemy wpisywać do budżetu, które pochodzą z Polskiego Ładu. I tutaj w załączniku numer 4 macie Państwo zapisane, że z paragrafu 605 przenosimy te środki do paragrafu 63,70. To tyle zmian łącznie z autopoprawką, czyli wprowadzeniem kwoty 103 842 zł do budżetu miasta. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie 6 głosami za. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pan Jacek Tomasiak, słuchamy. Chciałem dopytać Panią Skarbnik o zapisy, które proponuję dzisiaj, żeby dokonać zmian, a mianowicie o kwotę, która była dotychczas zapisana w dochodach w rozdziale 758, różne rozliczenia w paragrafie 690 i przenoszona jest do paragrafu 63,70. To jest kwota 2 090 000 złotych. Jakby Pani Skarbnik powiedziała dokładnie, na co ta kwota jest zabezpieczana, co w ramach tej kwoty w tym roku będzie planowane, jaka inwestycja będzie planowana do wykonania. Dziękuję. Pani Skarbnik, udzielam Pani głosu. Słucham. Pani Skarbnik? Tak. Słyszę. Udzielam Pani głosu. Słuchamy. No, Szanowni Państwo, ta inwestycja w momencie zgłaszania do budżetu tak została nazwana. Ja uważam, że to jest, moja wiedza sięga tylko tyle, ile wpisałam do budżetu. Modernizacja. Sekundeczkę, bo nawet. Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej miasta, czyli rozumiem, że to są drogi w strefie gospodarczej miasta. Nie są one wprost nazwane ani w budżecie, ani w wieloletniej prognozie. Dziękuję. Są jakieś głosy w dyskusji? Pan Tomasiak, słuchamy. Chciałem się dopytać kogokolwiek w takim wypadku w ratuszu, jeżeli Pani Skarbnik nie wie, czy ta kwota czasem nie jest przeznaczona między innymi na tą sporną drogę, o której była przed chwilą mowa, żeby czasem nie okazało się, że ta kwota, która będzie aktualnie przenoszona, właśnie dotyczy tejże inwestycji. Chciałem się po prostu dopytać, żeby ktokolwiek w ratuszu odpowiedział nam, czy te środki czasem nie są zabezpieczone właśnie na budowę tej drogi, która ma prowadzić między innymi do tego zakładu zagospodarowania odpadów, który ma przetwarzać, powtarzam, odpady niebezpieczne. Dziękuję. Zanim Pani Skarbnik odpowie, to chciałbym dwie
rzeczy uściślić. Ta droga nie jest sporna w rozumieniu ogólnym, tylko według pana radnego Tomasiaka, z którą się akurat nie zgadzam. I druga rzecz, jeśli akurat pani skarbnik nie wie, takiego użył sformułowania, co nie oznacza, że pani skarbnik musiała wiedzieć i że to jest, i ta wiedza jest potrzebna nam wszystkim do tego, żeby podjąć właściwą decyzję. Proszę pani skarbnik o wypowiedź. Pani skarbnik. Tak, ja właśnie zaczęłam tutaj szperać w dokumentach do budżetu i tak jak powiedziałam, było to zapisane, że to jest rozbudowa dróg w strefie gospodarczej miasta, między innymi droga do Dako i być może również ta droga, o której Państwo dzisiaj mówicie, co nie oznacza, że mamy to wykreślać z budżetu czy z wieloletniej prognozy finansowej, bo to są środki zapisane ogólnie w budżecie, które nie zmieniają jakby wartości inwestycji bez względu na to, na co zostaną wykorzystane. Rozumiem pani skarbnik, dopytam jeszcze ja, że taki zapis, taka forma zapisu w podobnych przypadkach ma miejsce przy każdej zmianie budżetu tego rodzaju. Że nie wymagało doprecyzowania kwota, jakie zadania szczegółowo były objęte tym zwiększeniem czy to zmianą w budżecie. Czy dobrze myślę, czy źle? Tak, to było ogólnie szeroko zapisane zadanie w budżecie dotyczące infrastruktury na terenie. I nigdy nie było to przeszkodą do dalszego debatowania, tak samo jak zaznaczam nieraz, to przypominam na sesjach prawie na każdej, że radny, jeśli chce coś dopytać, ma prawo nie czekać do sesji, ale w każdym momencie i pani skarbnik na przykład, chociaż i inni urzędnicy, służą odpowiedzią każdemu radnemu bez względu na barwy polityczne. Czy tak? Tak. Dziękuję. Proszę o dalsze głosy. Sprawdzam listę. Pan Jacek Tomasiak, słuchamy. Chciałem, szanowni radni, podkreślić jedną rzecz, że w chwili, kiedy planowaliśmy dopytać o kilka rzeczy na komisjach, to zostaliśmy z tych komisji wyrzuceni, więc nie mamy możliwości w międzyczasie albo na naszych innych posiedzeniach. Proszę Państwa, muszę się wtrącić, przepraszam, jako odpowiedzialny za organizację pracy Rady dementuję wieści, że radni zostali wyrzuceni kiedykolwiek, a tym bardziej za zadawanie niewygodnych pytań. To jest próba dalszej eskalacji konfliktu, którego nie ma. Proszę wrócić do debaty i odpowiadać i wypowiadać się na temat. Tak, Słuchamy sam siebie usunąłem z komisji, więc tutaj eskalację proszę rozumiem. pana, niech pan wróci do meritum rzeczy. Proszę poruszyć nowe wątki, których wcześniej pan nie podjął. Ale to nie jest historyczne, to nie jest punkt. Proszę pana, niech pan zabiera głos wtedy, panie radny, proszę mnie nie przekrzykiwać. Może pan się odzywać tylko wtedy, o tym mówi statut, który panu powinien być znany, jeśli prowadzący obrady wyraża na to zgodę. To chyba jest jasne, tak? W związku z tym, jeśli pan ma zamiar wypowiadać się w tym temacie, proszę poruszyć nowe wątki, jak najbardziej. Oczywiście, że mam zamiar wypowiadać się, tylko prosiłbym, że jeżeli się wypowiadam, to proszę mi nie wchodzić w słowo i mi nie przerywać. Najkrócej mówiąc. Jeszcze raz i po raz ostatni pana uprzedzam, że proszę się nie wypowiadać na temat kompetencji pana, proszę pana, człowieka, który prowadzi obrady Rady. Tyle. Powiem Niech pan wróci do tematu. Jestem cały czas w temacie, mówię o budżecie i mówię o zmianach w budżecie. Dokonuję dzisiaj zmian w budżecie w kwocie 2 090 000 złotych, gdzie najlepszym miejscem do zadawania tego typu pytań, na co te środki zostaną dokładnie wydane, jest sesja Rady Miasta. I tutaj powinniśmy dostawać odpowiedź. Tej odpowiedzi nie otrzymaliśmy od pani skarbnik. Przed chwilą powiedziałem, ktokolwiek, żeby nam odpowiedział na to pytanie, również takowej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Proszę państwa, muszę się wtrącić. Panie radny, żeby ta dyskusja się nie zamieniła w pyskówkę i mieściła się w obradach, to przypominam panu, że nie tylko sesja jest tym miejscem, gdzie radny może swoje wątpliwości rozstrzygać. Jeśli pan mówi, że pani skarbnik nie wyjaśniła nam, to rozumiem, że pan zadał to pytanie. Mi na przykład wyjaśniła i dla mnie jest to jasne. Pani skarbnik, bardzo proszę panią o wypowiedź, przed tą sesją, czy pan radny Tomasiak zadzwonił do panią, pytając się w sprawie jakichś wątpliwości związanych z budżetem? Pani skarbnik.
udzieliłam informacji, że środki te są zabezpieczone na budowę infrastruktury na obszarze strefy gospodarczej miasta, między innymi na drogę do Dako i również na drogę, o której Państwo mówicie. Wydaje mi się, że Ale wcześniej powiedziała Pani, że nie wie tego. powiedziałam. Pani skarbnik, rozumiem, dziękuję Pani. Proszę bardzo radnych o zabieranie głosu w temacie obrad, czyli w punkcie zmiany w budżecie. Słuchamy. Dlatego chciałem w związku z tym, że już wiemy, że to są środki zabezpieczone na tą drogę, bo teraz usłyszeliśmy tę odpowiedź, która według jednych nie jest sporna, według innych jest sporna, więc w mojej opinii jest sporna i nie powinna być budowana przez miasto środkami miejskimi, dlatego mam następujący wniosek i zmiany chciałbym zaproponować zmiany w budżecie, aby tą kwotę 2 090 000 zł nie skreślać z budżetu miasta, tylko przenieść do rezerwy i aby na następnej sesji pomniejszono kwotę wpisać do budżetu, ale bez środków na tą, w mojej opinii podkreślam, i wielu mieszkańców Lubartowa, sporną drogą. Doprecyzujmy ten wniosek. On dotyczy, niech Pan powie, z której tabeli, z którego załącznika Pan chce dokonać zmian, w jakim dziale i w rozdziale. Panie Przewodniczący, czy ja mogę się odnieść? Tak, jak najbardziej. Proszę bardzo, Pani skarbnik. Szanowni Państwo, są to środki, które otrzymaliśmy z Polskiego Ładu, jak już powiedziałam, dlatego dzisiaj przenosimy tylko do właściwej klasyfikacji, więc pozyskane środki z Polskiego Ładu powinny być przeznaczone na inwestycje, a nie na rezerwę. Więc one są zapisane w wieloletniej prognozie finansowej jako zadania wieloletnie, ale jednak zadania wieloletnie. W ramach tych środków możemy dokonać zmiany i nie wykonać którejś części zadania, natomiast rezerwy to one stanowić nie powinny. Są to pieniądze znaczone na pewne cele przyznane nam w ramach promesy. Czyli Pani skarbnik, rozumiem, że taki wniosek Pana radnego Tomasiaka jest niezgodny ze stanem faktycznym, a zatem nie może być głosowany. Czy dobrze mówię? Moim zdaniem nie, ponieważ myśmy dostali środki na konkretne, prawda, jakieś tam nazwy zadań, które zgłosiliśmy. Rozumiem, dziękuję. Proszę mimo to zanotować, ale na tę chwilę nie zamierzam poddawać tego wniosku pod głosowanie. Proszę bardzo, następne głosy. Pan Marek Polechańczuk widziałem wcześniej, proszę bardzo. Tak jest. Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik, ja rozumiem, że składając ofertę o dofinansowanie nie było napisane, że jest to dokładnie na tą drogę czy na drugą, tylko było to na poprawienie infrastruktury technicznej w postaci budowy dróg. Czy dobrze rozumiem? Troszeczkę nie do mnie to pytanie, nie ja byłam autorem wniosku i nie chciałabym udzielić niewłaściwej informacji, więc no, myślę, że koledzy odpowiedzialni za wniosek odpowiedzą Panu przy najbliższej okazji. Ja na chwilę obecną... Ale Pani Skarbnik, no ale rozumiem, że jak przyszły pieniądze, to one na podstawie tego, gdzie je Pani kwalifikuje, to te środki zostały jakoś nazwane, tak? Czyli czy to są środki z przeznaczeniem na budowę drogi do Dako i tej spornej drogi, czy to są środki ogólnie na budowę dróg, infrastruktury drogowej? Środki przyszły z takim przeznaczeniem, w jakim ja je zapisałam w budżecie, czyli modernizacja infrastruktury drogowej w strefie gospodarczej miasta. Tak zostało nazwane zadanie i uważam, że pod tą nazwą te środki powinny się znajdować cały czas w budżecie, ponieważ na taką inwestycję pozyskaliśmy te pieniążki i taką promesę otrzymaliśmy. Dziękuję Pani skarbnik. Tu widzę, że Pan burmistrz mógłby doprecyzować to zagadnienie od strony władz miasta. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, to co powiedziałem na samym początku, mamy wybranych wykonawców na realizację dwóch zadań. Pierwsze zadanie, długo oczekiwana droga do Dako. Drugie zadanie, droga od Łącznika do obwodnicy na naszych terenach.
tam, gdzie będziemy budowali dwie fabryki na strefie gospodarczej, nazwijmy ją umownie strefa gospodarcza numer 2, czyli uzbrajamy, to nie tylko budowa drogi, jak tutaj skrzętnie jest to spychane w tym kierunku i mówione, że w mojej ocenie to jest na dojazd do kogoś tam, do gdzieś tam. To jest uzbrojenie strefy gospodarczej, tak jak kiedyś była uzbrojana strefa gospodarcza 1 w ulicę strefową, w instalację wodno-kanalizacyjną, w instalację gazową, tudzież całe uzbrojenie potrzebne do realizowania, do pozyskiwania przedsiębiorców i do realizowania tam zakładów pracy. To po pierwsze. Po drugie, to co na początku zacząłem mówić, mamy wybranych już wykonawców na odcinek i podpisane umowy na odcinek od Nowodworskiej do Dako, jak również na odcinek od Łącznika do Obwodnicy na naszych terenach inwestycyjnych strefy 2. Czyli rozumiem, że Państwo radni teraz zastanawiają się nad tym, czy mamy zdjąć te środki i nie realizować tej drogi od Łącznika do Obwodnicy, uzbrajając nasze tereny inwestycyjne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę o dalszy głos. Pan Tomasiak, słuchamy. Tak, dokładnie tak należy to rozumieć, że tutaj ja bym proponował, że jeżeli nie można, tak jak pani skarbnik mówi, zdjąć tego z tego punktu i przenieść to do rezerwy, to przecież można wpisać w tym rozdziale 63-70 w tytule budowy infrastruktury technicznej strefy gospodarczej miasta literalnie inwestycje, które będą tutaj realizowane. Stąd mój wniosek, aby była wpisana to uzbrojenie strefy gospodarczej, ale za wyjątkiem tego łącznika do obwodnicy, ponieważ to jest ta inwestycja sporna, która w opinii wielu ułatwi transport odpadów niebezpiecznych do przyszłego zakładu zagospodarowania odpadów. Dziękuję. Są jakieś inne głosy w debacie? Jeszcze ktoś chciałby tu zabrać głos? Ja poproszę jeszcze o panią skarbnik razem z panem burmistrzem, żeby się wypowiedzieli definitywnie. Jak trzeba, to poproszę mecenasa, czy to jest wniosek mający oparcie w przepisach prawnych? Czy jest to poprawny wniosek? Panie mecenasie, może pan jeszcze w tej sprawie zabierze głos. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Więc pan radny Tomasiak złożył wniosek zmierzający jakby do zmiany projektu uchwały i po ewentualnym, bo przyznam, że jak słuchałem, to nie do końca zrozumiałem, w jaki sposób miałoby ulec zmianie, zapisy projektu uchwały, ale jeżeli ten wniosek zostanie sformułowany, to powinien zostać przegłosowany jak każdy wniosek zmierzający do zmiany treści uchwały. Rozumiem, dziękuję. Panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w mojej ocenie, jeżeli zdecydujemy się teraz na wycofanie, nazwijmy to, tych środków z budowy, uzbrojenia drogi, infrastruktury technicznej w strefie 2, to jest duże zagrożenie, że stracimy dofinansowanie z Polskiego Ładu. I w mojej ocenie nie tylko na drogę dotyczącą tego łącznika, ale również na drogę do Dako. Mieliśmy 9 miesięcy na to, żeby ogłosić i wybrać w postępowaniu wykonawców na poszczególne drogi. Jak wiem z rozmów z innymi włodarzami gmin, są to trudne środki, wymagają szczególnej uwagi i mamy przykłady już w województwie lubelskim. W jednym przypadku, w jednej z gmin wykonawca podpisał umowę i zszedł z placu budowy i jest zagrożenie, że te środki gmina niestety straci. W naszym przypadku wydaje mi się, że może być podobna sytuacja. Jeżeli będziemy wycofywali, nie będziemy realizowali tego odcinka, powtarzam jeszcze raz, uzbrajając naszą strefę
gospodarczo-ekonomiczną drugą, jest duże prawdopodobieństwo, że możemy te środki stracić. Nie stać nas na to, żebyśmy tracili takie środki, jeżeli chodzi o rozbudowę strefy gospodarczej w naszym mieście. Dziękuję. Burmistrzu, rozumiem, ale jeszcze niech pan doprecyzuje, o ryzyko utraty jakiej wartości środków mówimy z Nowego Ładu. Nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się, że tam jest około 5 milionów złotych, ale to proszę panią skarbnik o... Dziękuję serdecznie, nie ma potrzeby. Proszę państwa, są jakieś inne głosy? Nie widzę. No, pan Tomasiak, słuchamy. W mojej opinii zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najistotniejsze. Jeżeli zostanie tylko i wyłącznie doprecyzowany dział 600, rozdział 616, paragraf 63, 70 i punkt, gdzie jest mowa o budowie infrastruktury technicznej strefy gospodarczej miasta, nie stanie się nic wielkiego i nie będziemy tych środków tracić. Natomiast no, nie chciałbym, aby się okazało, że w chwili, kiedy wsłuchując się w te opinie, które przed chwilą zostały wygłoszone, przyłożymy rękę do tego jako radni Rady Miasta, że ułatwimy budowę tego zakładu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, ponieważ no, docierają do mnie informacje, że jednak ratusz jest od pewnego okresu czasu poinformowany o tym, że ta inwestycja będzie realizowana, a my jako radni takiej informacji nie dostaliśmy. Dziwne to, że dostajemy informacje dotyczące jakichś spraw innych radnych, a nie dostajemy informacji dotyczących spraw najważniejszych, w tym tak informacji ważnej jak budowa bomby ekologicznej w granicach prawie że miasta Lubartowa. Dlatego uważam, że powinniśmy tu doprecyzować i nie godzić się na budowę tego odcinka od łącznika do obwodnicy. Tu możemy to spokojnie doprecyzować, tak jak wskazałem wcześniej, zgłaszając swoją poprawkę w załączniku numer 4. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, oczywiście mamy tutaj do czynienia z taką manipulacją i dozą demagogii, polegającej głównie w sensie praktycznym na wylanie dziecka z kąpielą. Za karę i zadanie upust swoim insynuacjom wobec władz miasta, niczym nieuzasadnionych i niepotwierdzonych, mamy ryzykować stratą 5 milionów złotych na uzbrojenie terenu, który skupowaliśmy od kilku lat i od wielu miesięcy dużym nakładem sił. Uzbrajamy tam teren, dostaliśmy środki potężne z Nowego Ładu od rządu państwa polskiego i teraz tylko dlatego, żeby przeciwdziałać zmanipulowanym tezom, że działamy wespół z kimś, kto próbuje naruszać interesy miasta Lubartowa, to mamy sobie, proszę państwa, zabrać 5 milionów. Protestuję przeciwko takiemu punktowi widzenia i uważam, że, proszę państwa... Pan protestuje jako przewodniczący, kolejny, czy jako radny? Proszę pana, panie radny. Chciałem Panie zapytać, radny, czy to był panie głos radny, może pan, panie radny, może pan zabierać głos, gdy panu go udzielę. Pan rozumie? Więc proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Więc proszę, dopiero pan może przewodniczącego? to pytanie zadać, gdy panu udzielę zgody na jego zadanie. Rozumie pan? Nie, No proszę jak pana. pan nie rozumie, to niestety będę musiał pana do głosu nie dopuścić. Więc proszę pana, może pan zadawać pytania i w ogóle zabierać głos, gdy ma pan na to zgodę. I tyle. Wracając do debaty, proszę państwa, protestuję jako radny i uczestnik dyskusji, który sobie udzielił głosu, przeciwko takiej manipulacji. To jest działanie na szkodę, moim zdaniem, przeciwko interesowi miasta Lubartowa tylko dlatego, żeby znowu wykorzystać kolejny temat, który jest przedmiotem naszej troski, mam nadzieję ponad podziałami wszystkich sił politycznych, tylko po to, żeby dołożyć władzy nienawistnej, znienawidzonej z jakichś tam powodów. Także proszę państwa, kończę swoją wypowiedź, udzielam głosu panu burmistrzowi. Słuchamy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze, tym bardziej zdrowie i życie ludzkie naszych mieszkańców stoi na pierwszym miejscu, ale nie możemy, Szanowni Państwo Radni, używać argumentu tego typu jak poprzednia wypowiedź pana radnego. Ja może tylko powiem, że tamte tereny, o których rozmawiamy, nazwijmy to umownie strefa 2,
były procedowane, jeżeli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przez moich poprzedników szanownych, więc ja jestem jakby jest ciągłość władzy, musimy realizować pewne przedsięwzięcia. Tam było przeznaczone tereny pod określone gałęzie gospodarki i chcemy uzbroić tam te tereny, bo jest zainteresowanie tamtymi terenami po naszej stronie, po miasta stronie i to jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście za wszelką cenę i to jest najważniejsze dla mnie, żeby zdrowie naszych mieszkańców było na pierwszym miejscu. Dlatego też proszę nie sugerować, że przez to, że budujemy drogę, to coś się może wydarzyć takiego. Ale nie mówimy już o tym, że na tamtych terenach powstaną 2 zakłady pracy, idą trudne czasy, jeżeli chodzi o naszej gospodarki i być może za chwilę będzie ciężko na rynku pracy, więc tego typu działania, takie typu wypowiedzi są krzywdzące dla przedsiębiorców, a tym bardziej dla nas, gdzie z tego typu terenów w przyszłości będą miejsca pracy, jak również podatki dla naszego budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, widzę pan radny Polechańczuk. Słuchamy, panie radny. No, zanim zacznę głos w dyskusji, to właśnie chciałem zadać pytanie, które pan mi nie pozwolił dawać. Czy wypowiadał się pan jako radny, czy jako przewodniczący Rady, ponieważ użył pan tylu pomówień i tylu oskarżeń wobec radnego. Muszę przerwać, panie radny. Panie radny, muszę panu przerwać. Panie radny, muszę panu przerwać. Proszę mi zadać. Muszę panu przerwać. Proszę pana, w każdej chwili przewodniczący Rady może wtrącić się. W każdej chwili. Nie w każdej. Proszę pana, proszę, przywołuję pana do porządku. Przywołuję pana do porządku. W miejscu statutu jest to zapisane. Przywołuję pana do porządku po raz ostatni. Czy chce pan dalej mówić, czy pan już skończył? Chcę zabrać głos w dyskusji. No to proszę bardzo, niech pan mówi. Okej, proszę państwa, na temat zachowania przewodniczącego wypowiem się kiedy indziej, natomiast chciałbym zapytać pana burmistrza, bo ja rozumiem pana troskę i proszę się nie bać i my tu niczego nie sugerujemy, nie oskarżamy nikogo i tak dalej, natomiast w normalnym trybie, gdyby się to odbywało, czyli gdyby pan burmistrz i koalicja rządząca informowała opozycję o tym, że w tej strefie ma być na przykład 2 zakłady, które przyniosą miastu dodatkowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, zatrudnią mieszkańców i tak dalej, to byśmy naprawdę z ręką na sercu podnieśli ręce do głosowania i głosowali. Natomiast tak naprawdę my nie posiadamy tych informacji, nie wiemy, z kim pan prowadzi rozmowy, kto jest zainteresowany tą strefą gospodarczą i kto chce się tam zainwestować, bo być może pan nas wyprowadzi z błędu i zmienimy zdanie. Natomiast w tym momencie mamy taką sytuację, że na działce gminnej, co prawda, ale dzięki drodze, która będzie wybudowana przez miasto. Ja nie mówię, że to jest droga do zakładu, bo to jest droga również do terenów inwestycyjnych, ale fakty są na dzisiaj takie, że dzięki tej drodze może powstać zakład niebezpieczny dla mieszkańców. Może powstać, bo jeśli dalej pójdą. Więc proszę nas poinformować, jacy to przedsiębiorcy są zainteresowani strefą, ile my posiadamy tam już własnych działek, i na jakim terenie ci przedsiębiorcy chcą i co to za zakłady będą, bo być może, że też jakieś zakłady, które niekoniecznie spodobają się mieszkańcom. Jeśli pan udzieli nam takiej informacji, to być może zmienimy zdanie. Dziękuję, panie burmistrzu. Chciałbym prosić pana o odpowiedź na to pytanie w sposób licujący z powagą tego punktu i z treścią. A przypominam, że on dotyczy zmiany w budżecie. Słuchamy, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, odpowiadając panu radnemu Polechańczykowi, od 2 lat, panie radny, procedujemy te zakłady. Nikt przed nikim nie ukrywa tych zakładów. Wiele notki medialne w tym zakresie się ukazywały już na przełomie ostatnich 2 lat. Były wyłożenia wszelkiej maści dokumentów związanych z budową tych zakładów i proszę wybaczyć, ale ja nie ukrywam takich rzeczy. Czyli kto, panie burmistrzu? Bo może ja przeoczyłem gdzieś. Zakład na przykład pana Pastwy.
Ale to nie w tym miejscu chyba, czy w tym, tak? Tak, Mówimy oczywiście. o zakładzie nawozów nieorganicznych, tak? Mówimy o tym. Jakich nawozów? Jakich nawozów? Nieorganicznych. A czyli pan radny wie dokładnie o co chodzi, czyli tutaj jest jednoznaczne, że... Proszę Państwa, muszę się wtrącić, panie burmistrzu, No, nie wiem, o co chodzi, dlatego... panie radny, muszę się wtrącić, panie burmistrzu. To są pytania, widzę, z tezą, które coraz bardziej odbiegają od przebiegu obrad, które dotyczą zmian w budżecie. Proszę wrócić do tematu, albo będę musiał wkroczyć ze swoimi kompetencjami określonymi w statucie. Panie burmistrzu, proszę uważać, bo przewodniczący może zabrać panu głos. Proszę Państwa, panie radny Polechańczuk, wzywam pana do przestrzegania porządku obrad. W przeciwnym razie będę musiał panu odebrać głos. Jeśli pan będzie zakłócał obrady. Ja zadaję pytania w dyskusji. Pana, moim zdaniem, a moje zdanie w tym momencie jest decydujące, jest to pytanie niezgodne z porządkiem obrad. Krótka piłka. Ma pan jeszcze coś do powiedzenia odnośnie porządku obrad? Co do tej pory nie padło? Nie rozmawiamy o porządku obrad, tylko o budżecie. Tak jest. No, O porządku dotyczącym zmian w budżecie. Panie przewodniczący, nie wiem, może pan odleciał i nie wie pan, w którym punkcie się znajdujemy, bo ja zadaję pytanie dotyczące budżetu. Bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję panu, panie radny. Bardzo panu dziękuję. Odbieram panu głos. Proszę Biuro Obsługi Rady o zanotowanie tego faktu. Panie burmistrzu, chciałby pan coś do tego powiedzieć? Znaczy, tak, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jak najbardziej jesteśmy w stanie szczegółowo opisać, co będzie realizowane. To nie jest tajemnicą, to jest publiczna informacja. Od 2 lat procedujemy te kwestie, pewne z tych kwestii, więc tylko jakie działki tam posiadamy, do czego tam te działki służą, że na przykład też powiem, że na wczorajszym spotkaniu, na które nie byłem zaproszony, padały takie tezy o nawozach. To oczywiście są jakby informacje, które mogą osób zainteresowanych powodować pewne zaniepokojenie. Tak jak pan radny Polechańczuk trafnie powiedział, nawozy nieorganiczne. To bardzo dobre słowo, dziękuję za to słowo, to jest też ważne w tej dyskusji. Nawozy nieorganiczne, na przykład nawóz do kwiatów, dodatki do suplementów diety, na przykład chemia gospodarcza, którą używamy, pan radny pewnie i ja codziennie używam w różnych miejscach. To tego typu działania. Natomiast szczegółowo, jak pan radny chciałby się dowiedzieć, jak najbardziej przygotujemy do odpowiedzi. Na tą chwilę nie jestem panu w stanie literalnie działka po działce opisać, którą dokładnie mamy, bo w tej chwili posiadam przy sobie takich danych. Natomiast jak pewnie pan radny pamięta, swego czasu kupowaliśmy tam jedną z działek na tamtej strefie, która jest nam potrzebna do przeprowadzenia wody i kanalizacji. To może o tą działkę panu chodziło, jeżeli pan mówił o zakupie nieruchomości. To tak na szybko. Możemy to przygotować. Myślę, że będzie czas jeszcze na ten temat porozmawiać, bo sprawa jest ważna i pilna dla naszych mieszkańców, dlatego przygotowujemy się do tego cały czas. I tak jak powiedziałem na wstępie sesji, przygotowujemy opinię negatywną, jeżeli chodzi o lokalizację tego zakładu przy granicach Lubartowa. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Są jakieś głosy inne? Pan Tomasiak, słuchamy. Przykro mi jest bardzo, że uniemożliwiono radnemu Polechańczykowi udział w tej dyskusji, ale być może użyję pewnych argumentów, które wzmocnią ten przekaz, który on przekazał. No proszę Państwa, jeżeli mamy tłumaczone dzisiaj, że ta inwestycja jest potrzebna, aby rozumiem, najbardziej zaawansowane przedsięwzięcie pana Pastwy mogło być realizowane, no to proszę Państwa, no to proszę spojrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie będzie ten się zakład znajdował, a gdzie ta inwestycja ma być proponowana, więc ten argument zupełnie bierze w łeb, najkrócej mówiąc, bo tak jakby nie wszyscy wiedzieli, gdzie te inwestycje są odbudowane. My, mimo że jesteśmy tak słabo informowani, no to jednak na mapie potrafimy odnaleźć to, o czym gdzieś tam wspominały być może jakieś periodyki. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli nie zgodzę się z tą argumentacją, że jest protest, ponieważ może to grozić, być może teoretycznie... Muszę się wtrącić, panie radny.
No, Panie ja radny, biorę udział w dyskusji. To nie ja. jesteśmy w punkcie, przypominam Państwu, że jesteśmy w punkcie 3, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej budżet na 2022 rok. Proszę wszystkich uczestników debaty na skupienie się wokół tego porządku obrad. Słuchamy. Tak, zaczynając od siebie. Ja odpowiadam na zarzut, który wygłosił pan przewodniczący. Jak rozumiem, pan niech pan- przewodniczący wygłaszał Panie zarzut. radny, niech pan nie niezgodny odpowiada z na... porządkiem obrad. Panie radny, proszę wypowiadać się w sposób nowowątkowy dotyczący zmian w budżecie. Tak. Słuchamy. Tak, ja rozmawiam odnośnie działu 600, rozdziału 616, paragrafu 63-70. I w tym punkcie jestem porządku obrad, który zmieniamy w dniu dzisiejszym, jest to w załączniku numer 4 i dyskutuję w tym dokładnie punkcie, który to dokument został załączony do porządku obrad i otrzymaliśmy te materiały na tą sesję nadzwyczajną. Zupełnie nie wiem, dlaczego to są nadzwyczajną. Będę miał odebrany Natomiast- do końca sesji, czy już może mi pan przywrócić głos? Proszę Państwa, możemy się sobie podobać bardziej lub mniej, ale przestrzegajmy prawa. Proszę przeczytać statut dokładnie, 30 paragraf, 29, 31. On dokładnie mówi, jakie są czyje kompetencje. Naprawdę nie chcę sobie ani Wam utrudniać bądź ułatwiać życie. Zachowujmy się tak, żeby sobie wzajemnie nie szkodzić, żeby z tego coś mieli mieszkańcy. Więc odebrałem Panu głos w tym punkcie, czyli do końca tego punktu. Panie radny Polechańczuk, to pisze w statucie. Panie radny Tomasiak, proszę bardzo, niech pan zabierze głos. I tu nie ma co protestować przeciwko mojej poprawce, którą zgłosiłem do tego załącznika numer 4, ponieważ ja chciałem przypomnieć nam wszystkim, że środowisko, z którego się wywodzę, a szczególnie pan przewodniczący, no nie miał żadnych hamulców, aby protestować przeciwko budowie zakładu zagospodarowania odpadów na ulicy Lipowej, gdzie groziło to utratą o wiele większych środków szwajcarskich idących w dziesiątki milionów złotych i wówczas argumenty o zdrowiu, argumenty o tym, że interes mieszkańców jest najważniejszy, argumentem o tym, że nie można pieniędzy przedkładać ponad dobro mieszkańców, no były argumentami niedemagogicznymi, sam przeciwko sobie nie protestował, więc proszę Państwa, no tutaj Mogę mamy wrócić? informację taką. Panie radny, że mamy 5 milionów złotych. wiele razy już Pana przywoływałem do rzeczy. Proszę skupić się na debacie w nowych wątkach dotyczącej zmian w budżecie. Niech Pan nie mówi, co Pan miał na myśli poprzednio. Poza jeszcze jedną dygresją, moim zdaniem, mam nadzieję, że ostatnią, ja się nie wywodzę z Pańskiego środowiska. Proszę, żeby Pan to zapamiętał. Pan lub ci, którzy jeszcze wierzą w takie pańskie brednie. No, ciekawe, Nie jestem z Pana środowiska, rozumie Pan? I mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał być. Proszę, niech Pan wróci do debaty poświęconej zmianie w budżecie. Ciekawe, kto do kogo przybiegł i błagał, żeby go wziąć na listy. No, Proszę ale pana, to mnie... proszę pana, przywołuję Pana tym razem do nie ja do porządku, pana. ponieważ narusza Pan powagę obrad. Czy Pan ma coś jeszcze do powiedzenia odnośnie zmian w budżecie? Mam. To Proszę. słuchamy. Proszę nie odbiegać sobie od tematu. I proszę Państwa, jeżeli jest sytuacja taka, no to jeżeli rozumiem, że jest ciągłość władzy, że coś zostało zaproponowane, bo to również argument pana burmistrza, no to ja nie chciałbym, żeby była taka oto ciągłość władzy, że nie wsłuchuje się właśnie w tego typu poprawki, które mają uniemożliwić budowę tego typu inwestycji, ponieważ tamta ciągłość władzy, ja rozumiem, że nie jest niczym pozytywnym i po to są wybory samorządowe, żeby dokonywać pewnych zmian. I prosiłbym o to, aby radni przygłosowali to, ponieważ jeszcze raz wskazuję, w tym paragrafie 63-70 jedyne o co wnoszę, proszę Państwa, to nie o wyrzucanie środków, nie skreślanie tych środków, tylko i wyłącznie o uzupełnienie tego podstawowego jednego zdania o 4 wyrazy i tyle. Dziękuję. Proszę Państwa, są jakieś dalsze głosy w debacie? Piszę 4, ale nie widzę żadnego nazwiska. Czy może przeoczyłem kogoś? Ale patrzcie, no nie ma. Bardzo ładnie przeoczył Pan. Nikogo nie widzę, Pani patrzy. Przepraszam, Pan Piotr Kusyk, przepraszam, to teraz już słyszę, potem Pan Krówczyński i Pan Przemek będzie mówił. Dobrze, Panie Piotrze, udzielam Panu głosu. Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że nam wszystkim zależy na tym, żeby ten zakład przetwarzania odpadów niebezpiecznych pod granicą miasta nie powstał.
I trzeba zrobić wszystko, żeby jednak udaremnić powstanie tego zakładu. Jeśli budowa tej drogi, czy nie, brak wybudowania tej drogi przyczyni się do tego, że ten zakład nie powstanie, to my oczywiście będziemy, mówię tu o radnych Prawa i Sprawiedliwości, będziemy przeciwko budowie tej drogi. Natomiast uważam, że nie należy robić tego pochopnie. Trzeba po prostu sprawdzić, czy rzeczywiście, na jakim etapie są inwestycje drogowe na tym obszarze i czy możemy je zablokować i czy rzeczywiście będzie taka potrzeba, żeby je blokować, bo może są inne środki możliwe, żeby ten zakład przetwarzania tych odpadów niebezpiecznych nie powstał. Dziwi mnie trochę, że ten zakład powstaje akurat na granicy gminy Lubartów i miasta Lubartów, bardzo w niedalekiej odległości od terenów zamieszkałych. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, natomiast ja nie chciałbym pochopnie podejmować decyzji i skreślać wszystkich inwestycji drogowych, ewentualnie tej inwestycji, bo nie wiadomo, ja nie jestem przekonany, dokąd ta droga prowadzi. Nie mam wiedzy na ten temat, natomiast dziwię się troszeczkę radnemu Polichańczukowi, że nie jest w stanie, będąc radnym tyle kadencji, wiedzieć, które tereny są miejskie, które działki w terenach przemysłowych są miejskie bądź nie są, bo to jest informacja jawna. W każdej chwili takie informacje w godzinach pracy urzędu może uzyskać, to go informuje, skoro nie wie. Nie jest dział w mieście, który się tym zajmuje. Myślę, że doskonale pan Polichańczuk o tym wie, ale nie powie jak zwykle. Dziękuję. Dziękuję. Pan Tomasz Krówczyński, słuchamy. Szanowni Państwo, dziękuję za głos. Więc tak, pierwsza sprawa. Może zacznę od radnego Kusyka i jego wypowiedzi w kontekście tego budżetu i tej zmiany. Radny Kusyk powiedział, że tu jako klub Prawo i Sprawiedliwość będą przeciwni tej drodze, jeśli ona będzie budowana. Chciałbym tylko przypomnieć, że o wielu inwestycjach dowiadujemy się post factum. W kompetencji Rady jest tylko udzielenie zgody na ulokowanie pewnych środków w budżecie, na zaaprobowanie bądź wniesienie zmian do budżetu i tu się nasze kompetencje kończą. I podobnie jak ze słynnym pump trackiem, który wkrótce będzie nas kosztował blisko 1 000 000 złotych, tak, dowiedzieliśmy się w momencie, kiedy już nic nie można było z tym fantem począć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Te 5 milionów, które potencjalnie stracimy. Wszyscy ci, którzy interesują się, powiedzmy, naszym życiem tutaj samorządowym, wiedzą, że infrastruktura jest oczkiem w mojej głowie i pilnuję właśnie tego i zabiegam zawsze o nowe drogi, dojazdy, o infrastrukturę generalnie, ogólnie rzecz biorąc i o planowanie przestrzenne. Z tym, że znowu wielokrotnie prosiłem, żeby nas informowano o planowanych inwestycjach i wszystkie informacje z tym związane. Jak zwykle dowiadujemy się znowu wracam do wypowiedzi Piotra Kusyka, radnego Kusyka, dowiadujemy się w momencie, jak już jest po ptokach i nie można niczego zatrzymać, w ogóle to nie jest kompetencja Rady i radnych, żeby zatrzymywać jakiekolwiek inwestycje na etapie, kiedy już zagłosujemy za przyznaniem środków czy ulokowaniem środków w budżecie wieloletniej prognozie finansowej. I ostatnia rzecz na koniec. Panie burmistrzu, ja się z panem zgadzam i też szkoda mi tych 5 milionów, tylko że na dobrą sprawę w naszych kompetencjach, w kompetencji samorządu gminy miasto Lubartów, jedyne co możemy w tej materii zrobić, to jest zablokować możliwość dojazdu, żeby ten zakład nie powstał. Innych form protestu nie mamy. Nawet jeśli zaopiniujemy negatywnie, tutaj, jeśli nawet ktoś nas poprosi, zapyta nas o opinię na temat tego zakładu, to musimy pamiętać, że ta opinia będzie tyle samo warta, co opiniowanie i protesty, które zgłaszaliśmy w odniesieniu do projektu drogi na Parczew. Też byliśmy przeciwni i co z tego? Zrobiono tak, jak chciano. I tu będzie podobnie, bo to nie jest nasza kompetencja, to jest nie nasz teren. Będziemy sobie krzyczeć, że nie, ale drogę zrobimy. Więc
tutaj żal mi tych 5 milionów, jeśli rzeczywiście je stracimy, choć mocno wątpię, bo jeśli stracimy, to nie 5 milionów, tylko stracimy jakąś część tych środków. Poza tym, jeśli to jest 5 milionów, z których część powiedzmy skonsumujemy i więc tę drogę miało być tam powiedzmy 2 miliony czy 1,5 miliona, no to mówię, to może zacznijmy zastanawiać się wcześniej nad innymi inwestycjami, które przykładem niech będzie ten pump track za prawie 1 milion złotych, no to może nie powinniśmy takich inwestycji, już mamy sporo różnych fajnych, tak powiem, rekreacyjno-rozrywkowych rzeczy zrobionych w mieście. Może teraz powinniśmy więcej środków przeznaczyć na infrastrukturę, na drogi, na modernizację, na budowę nowych dróg i wtedy żadne wsparcia i łaska pańska z centrali nie będzie nas tak bardzo dotykać. Mówię, nie jesteśmy w stanie zablokować tej inwestycji w inny sposób niż zablokowanie możliwości dojazdu do tej inwestycji. A tam będzie bardzo duży ruch, tam będą jeździły ciężarówki i dużo będzie tych ciężarówek. Poza tym reszty dowiemy się później, tylko zwykle to będzie już po czasie. Kolejna sprawa to tak już na marginesie, panie burmistrzu, nas też nikt nie zapraszał. Ja się o tej inwestycji dowiedziałem w niedzielę przed południem, a o 16 byłem na spotkaniu. Ja rozumiem, pan ma utrudnioną sytuację, ja jestem tu na miejscu. Panie radny, proszę litości. Już kończę, dobra, kończę. Nie ma żadnego związku z budżetem. Nic nie słyszę o budżecie. No proszę. O budżecie ma to taki związek, panie przewodniczący, że popieram wniosek pana Tomasiaka. Powinniśmy zmienić ten punkt i nie powinniśmy płacić pieniędzy w tamtym. I to jest w temacie budżetu. Ale żeby znowu wypowiedzieć jakąś opinię, chcę ją uzasadnić, żeby wszyscy wiedzieli, dlaczego zajmuję takie stanowisko. I pan mi tego odmawia, także przepraszam bardzo. Dziękuję, zakończyłem, powiedziałem, co miałem powiedzieć. Dziękuję panu serdecznie. 10-minutowa odmowa jest rzeczywista. Panie burmistrzu, proszę bardzo o głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, do tej części pana radnego Kruczyńskiego, która zaskoczyła mnie, panie radny Kruczyński, ta wypowiedź. Można być na miejscu. Ja jestem na miejscu i pracuję dla miasta i dla mieszkańców Lubartowa. Nie wiem, dobrze, nie będę tego kończył, bo cieszy się na usta pewna odpowiedź w tym stylu, co pan powiedział. Ale szanuję pana radnego, jak i wszystkich radnych, więc nie będę się do niej odnosił. Stracimy 5 milionów. Nie wiem, o jakich pan procentach, częściach mówi. Proponuję doczytać zasady Polskiego Ładu i tam będzie wszystko dokładnie powiedziane. Kolejna sprawa. Pump track. Ja wiem, że łatwo jest mówić o kwotach 1 milion złotych, 1 milion złotych. A jaka jest faktyczna, panie radny, kwota pump tracka? Czy pan radny zna tą kwotę? Jako Rady Miasta Lubartów, czy tam jest 1 milion? Czy mniejsze pieniądze? Bo to myślę, że powinniśmy mówić rzetelnie, jeżeli chodzi o tą kwestię. Jeżeli chodzi o inwestycje, które planujemy na strefie gospodarczej drugiej, nazwijmy ją w ten sposób, tak samo wyglądała strefa ekonomiczna pierwsza przy ulicy Strefowej. Też były budowane drogi na początku, potem dopiero znaleźli się przedsiębiorcy, czyli mieliśmy infrastrukturę, a potem przyszli przedsiębiorcy. I tak jest w tym przypadku. Mamy pana Pastwo już wspomnianego, mamy za panem Pastwo kolejną firmę, a za tą firmą w tej chwili rozmawiamy z producentem elektroniki. Tak, rozmawiamy z producentem elektroniki i każda z tych firm, jeżeli chce, i to jest procedowane przez PAIH, jak dla zainteresowanych, czy organizację, która jakby też pomaga w jakimś sensie, współpracuje z samorządami do tego, aby pozyskiwać przedsiębiorców. Jeżeli przyjeżdża do nas taki przedsiębiorca i ma kilka lokalizacji i wjeżdża na tereny, które potencjalnie szuka działek, no to myślę, że wybierze naszą lokalizację swojego zakładu, w tym przypadku producenta, jak będzie miał uzbrojony ten teren. To jest naturalna rzecz i chyba nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że tym zyskujemy w jakimś sensie, że mamy uzbrojone tereny i możemy się tym pochwalić i jesteśmy konkurencyjni. A wracając jeszcze do Polskiego Ładu, to jest 5 milionów z dofinansowaniem rządowym 95%, czyli mamy 5% wkład i tracimy całą kwotę, bo nie zdążymy już w tej chwili przeprocedować tego postępowania, bo 9 miesięcy od otrzymania promesy już dawno minęło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Przemysław Kural. Słuchamy. Pan radny Kural. Tak, ja chciałem odnośnie, żeby potem nie było nieporozumień, paragrafu 6370 i prośby pana burmistrza o merytoryczne uwagi odnośnie inwestycji firmy Stena Line. To jest szwedzka firma z olbrzymim kapitałem, która chce wybudować nam tutaj i między innymi myć pojemniki po substancjach ropopochodnych. Panie radny, muszę przerwać. Panie radny, pan burmistrz wypowiedział się, że proszę merytoryczne opinie, ale to nie oznacza, że ma to się odbyć z naruszeniem powagi obrad Rady. Jest określony ta powaga porządkiem obrad, a merytoryczne uwagi to może pan w każdej chwili panu burmistrzowi przekazywać w dowolny sposób, niekoniecznie zakłócając powagę naszej sesji. I tyle. Może pan do niego pojechać, zadzwonić, przyjść dzisiaj, jutro, w każdej chwili, ale nie pozwolę zamieniać tej Rady w targowisko próżności. Proszę mówić. O to, żeby można było. To nie znaczy, że na tej sesji. Panie radny. Ja na razie podałem temat. Proszę, panie radny, to nie znaczy, że na tej sesji pan ma marnować nasz i swój czas. Proszę mówić do rzeczy związanym z porządkiem obrad i tyle. A to nie jest do rzeczy. Słuchamy dalej. Podanie o co chcę mówić, nie jest do rzeczy. Odnośnie do budżecie? Dziękuję. Odebrał mi głos, także wie pan. Dziękuję Proszę to do protokołu, tak. Panu głosu, tylko Przepraszam bardzo, ja rozpocząłem podawać na podstawie jakich punktów chcę zabrać głos w dyskusji, a pan mi w tym momencie odebrał głos i pan to powiedział. Dziękuję panu. Tak, co powiedział pan burmistrz, natomiast słyszę, co i widzę w porządku obrad. Rozmawiamy o zmianie w budżecie, a z panem burmistrzem wymieniać panu uwagi może na każdy temat, w każdym czasie, niekoniecznie na sesji, niezgodny z porządkiem obrad. Dziękuję, że mi pan pozwala. Dziękuję państwa. Głos pan radny. Słuchamy. Kultury, kto to mówi? Przywołuję do porządku wszystkich. Pan radny Kowalski, słuchamy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja postaram się troszeczkę krócej, natomiast ja chciałbym odnieść się i do budżetu, i do tej inwestycji, która ma miejsce, będzie miała miejsce, albo jest planowana. Ja tutaj poprę troszeczkę moich kolegów, przedmówców, którzy gdzieś tam nie zgadzają się z tą inwestycją, z tego względu, że my na pewno nie jesteśmy przeciwnikami budowy dróg w mieście, na pewno nie jesteśmy przeciwnikami budowy dróg w strefie ekonomicznej. Natomiast usłyszeliśmy od burmistrza, że prowadzi rozmowy z wieloma przedsiębiorcami, którzy chcieliby tam umieścić swoje przedsiębiorstwa, tylko mam duże wątpliwości, że w momencie, kiedy powstanie ta inwestycja, ci inwestorzy będą chcieli dalej tam inwestować. Bo przypomnijmy sobie, że strefa ekonomiczna zaczęła się rozwijać na ulicy Lipowej, na ulicy Strefowej w momencie, kiedy nie było tam już zakładu zagospodarowania odpadów. Przypomnijmy sobie tę sytuację. Ja rozumiem tutaj również mieszkańców tamtych terenów, bo pamiętam, że ja byłem również w tej samej sytuacji, kiedy była droga wschodnia. Też walczyliśmy o nasze potrzeby tamtych terenów i nie dziwię się naprawdę ani mieszkańcom ulicy Strefowej, ani mieszkańcom ulicy Krańcowej, ani mieszkańcom Annoboru, Kolonii, innych przyległych miejscowości, że zaczynają protestować, bo też bym zrobił to samo. I jeżeli jest taka możliwość, jeżeli możemy w jakikolwiek sposób, trudno, jeżeli stracimy z tego tytułu jakieś pieniądze, to lepiej zrobić krok w tył, a później 3 kroki w przód, niż stracić później dużo więcej na inwestycjach, które nie powstaną w tej strefie ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Mizio. Słuchamy. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że oczywiście to, co już powiedział nasz przewodniczący klubu, my jesteśmy przeciwni tej całej inwestycji. Oczywiście ta inwestycja nie ma prawa powstać.
i my będziemy na pewno w tej sprawie protestować. Natomiast, żeby sytuację troszkę uspokoić, nie ma, uważam, do końca tutaj potrzeby takiej tworzenia awantury. Skoro nie mamy wiedzy na temat tej całej inwestycji, to ja ze swojej strony oczywiście już poczyniłam dzisiaj kroki w celu zwołania mojej komisji, żebyśmy mogli uzyskać więcej informacji. Ponadto chciałam powiedzieć, że również dowiedzieliśmy się o tej całej inwestycji w ostatniej chwili, ale już wiem, że w środę o 17 w Świetlicy w Annoborze też będzie spotkanie mieszkańców i inwestora. To też będzie miejsce, gdzie można będzie pozyskać jakieś dodatkowe informacje. Na komisji, którą już przygotowujemy z Biurem Rady, też mamy nadzieję uzyskać jeszcze dodatkowe informacje. W każdym razie, tak czy inaczej, nasz klub na pewno będzie przeciwko tej całej inwestycji, a myślę, że dyskusja na temat, czy ta droga jest potrzebna, czy nie, no to zawsze zablokować drogę, budowę drogi będzie, myślę, że to jest ostateczność, bo droga będzie potrzebna na pewno innym inwestorom na tym terenie, którzy się pojawią, ale tylko wtedy, gdy nie będzie właśnie takiego inwestora, który będzie szkodził. To, co zgodzę się tutaj z radnym Teodorem Czubackim. Jak na strefie nie doszło do budowy tego kontrowersyjnego składowiska, no to pojawili się nowi inwestorzy. To samo tutaj uważam, że jeśli ten inwestor przetwórstwa odpadów powstanie, no to jakby to będzie też strzał w kolano dla miasta, bo sądzę, że żaden inny zakład nie będzie chciał mieć takiego towarzystwa w okolicy i nie będzie po prostu nowych inwestorów na tych terenach. Dziękuję. Dziękuję. Radny Krówczyński. No tylko sprostowanie do mojej wypowiedzi. Panie burmistrzu, należą się panu przeprosiny z mojej strony. Rzeczywiście niefortunnie zdanie o odległościach zabrzmiało. Nie było tu żadnych ukrytych intencji ani insynuacji. Proszę wybaczyć, przepraszam pana publicznie. Druga rzecz, jeśli chodzi o koszty pump tracka, tak, ma kosztować 700 tysięcy, czyli prawie milion, tak 750, tu mi kolega podpowiada, 700 tysięcy, już zostańmy przy tym, ale to też jest prawie 1 000 000 złotych, bo 700 tysięcy to jest wycena kosztorysowa, zobaczymy jaką kwotą się to zamknie. Poza tym ponieśliśmy dodatkowe koszty związane z przygotowaniem gruntu, także prawdopodobnie zbliżymy się do tych prawie miliona. Tylko tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Tomasiak, słuchamy. Szanowni radni, najważniejsze zdanie, które dzisiaj padło tutaj, to jest zdanie, które wypowiedział radny Krówczyński, który powiedział, że jedyną możliwością, szanowni radni, musimy to zrozumieć, jedyną możliwością na zablokowanie tej inwestycji, tej budowy tego zakładu, który ma przetwarzać odpady niebezpieczne, szanowna pani radna Mizio, niebezpieczne. I to nie będzie oddziaływać tylko na Krańcową, to nie będzie oddziaływać tylko na Annobór czy Noworodów. To będzie oddziaływać, proszę Państwa, na duże osiedla powstańców Warszawy. Znajduje się niedaleko. Domki jednorodzinne znajdują się niedaleko. Mieszkańcy jeszcze nie mają wiedzy o tym, co im jest fundowane niedaleko. Dlatego, proszę Państwa, jedynym rozwiązaniem w dniu dzisiejszym, my nie mówmy, że będzie można drogę później zablokować, zrobić cokolwiek innego, bo już dzisiaj usłyszeliśmy. Sytuacja jest taka, że jest to na etapie takim, że inwestycja praktycznie będzie realizowana i tak naprawdę dzisiaj, na tej sesji możemy podjąć decyzję, aby zapisać tylko i wyłącznie, proszę Państwa, co ja wnoszę? 6370, budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej miasta z wyłączeniem drogi od łącznika do obwodnicy. I to jest jedyne, o co wnoszę, proszę Państwa. Wszystkie środki finansowe zostają te same. I proszę Państwa, też nie wolno mówić tak oto, takich oto używać zdań, że są pieniądze stracone, bo to nie jest prawda. Bo pamiętajmy, że w przypadku wszystkich środków publicznych, to, co jest brane podstawowe pod uwagę, to jest to, czy to będzie służyło mieszkańcom, taka inwestycja, na której środki publiczne są wydawane, czy też nie. I wiele osób ma doświadczenie w tym, ponieważ zabierało głos
uczestniczyło w różnego rodzaju spotkaniach, jeździło do Warszawy i w chwili, kiedy instytucje wdrażające dowiadywały się o tym, że te środki mogą być wydane i mogą budzić niepokoje społeczne, zgadzały się na zmiany, a dróg, które w Lubartowie są potrzebne i które można by było sfinansować z Nowego Ładu, jest o wiele więcej. Więc na tą chwilę naszą możliwością, proszę Państwa, możliwością, które mamy w dniu dzisiejszym, jest po prostu zablokowanie budowy tej drogi, ponieważ to, tak jak wspomniał radny Kruczyński, to jest jedyna możliwość. A druga rzecz, proszę Państwa, no jeżeli my wydamy te 5 milionów złotych i pobudujemy to wszystko i potężne, o wiele większe środki zostały wydane już na zakup gruntów i tak jak wspomniał również słuszną uwagę radny Teodor Czubacki, nie będzie tam zainteresowanych, żeby inwestować w związku z takim, a nie innym sąsiedztwem, to proszę Państwa zastanówmy się, ile więcej milionów stracimy niż te ewentualnie stracone 5 milionów, o których tutaj nas się straszy. Dziękuję. Zanim udzielę głos panu Przemkowi Kuralowi, to chciałbym znowu wrócić, ponieważ jako przewodniczący mogę wypowiadać się również w tematach mniej precyzyjnie związanych z tematem. To proszę Państwa, wiem, że moja rola, nie chcę tu się skarżyć, ale jest praktycznie straszającą i daremną, ponieważ ja muszę pilnować porządku obrad i wiem, że ta moja rola czasem wywołuje odruch policjanta, który pilnuje porządku. No to wynika z doktryny. Ja to muszę robić. Proszę Państwa, tą debatę cały czas próbuje się zamienić w debacie na temat bezcelowości budowy zakładu odpadów na terenie gminy Lubartów przy granicy miasta Lubartów. Jak najbardziej. Uważam, że temat jest tak ważny, że wymaga koalicji ponad podziałami politycznymi. Mam nadzieję, że wszystkie siły w odpowiedni sposób, ale praktyczny, a nie tak demagogiczny, na złość babci odmrożę sobie uszy, zaszkodzić miastu, potrafią pomóc tym wszystkim, którzy mogą się czuć poszkodowani. Przypominam, że w podobnej sprawie, proszę Państwa, bardzo proszę, żebyście właśnie tego momentu posłuchali, niezależnie od tego, co o tym sądzicie. Bardzo proszę, żeby ci, co tak dzisiaj próbują zamienić debatę o zmianach w budżecie w debatę o sensowności zaszkodzenia sobie, żeby przeszkodzić gminie Lubartów, pamiętali, że w ruchu oporu przeciwko, panie radny Tomasiek, pani radna Serwin, chcę przypomnieć Państwu, że nie, ja tylko ponoszę, to nie była, panie radny, proszę, niech pan nie zamienia dyskusję w karczemną. Proszę, przypominam Państwu wszystkim, że w ruchu oporu przeciwko podobnej lokalizacji przy ulicy Lepowej na końcu zostały 3 osoby w Komitecie Ratowania Lubartowa. Pan Tomasiak właśnie, pan Gregorowicz i pani Jubleska. 3 osoby na końcu zostały, żeby zapobiec nieszczęściu w Lubartowie. I chciałbym, żeby ci, którzy tak dzisiaj próbują zamienić w karczemną awanturę ten punkt dotyczący zmian w budżecie, pamiętali o tym za tydzień, za parę dni, w środę w Annoborze, przy innych okazjach, jak praktycznie, jak właśnie, ja wcześniej zasugerowałem, że odbiegnę, ale na mocy moich uprawnień. I dlatego proszę Was i następnych mówców, wróćcie do projektu budżetu, a tą energię, w którą próbujecie zamienić ten punkt w karczemną awanturę, przeznaczcie dla mieszkańców, którzy mogą się czuć poszkodowani. Proszę bardzo, pan Przemek ma głos. Panie Przemysławie, słuchamy. No trochę to trwało, ale proszę Państwa, ja się zapoznałem z raportem oddziaływania na środowisko, jaki jest na Biuletynie Informacji Publicznej gminy Lubartów i proszę Państwa, tam inwestor wyraźnie mówi, gmina zapewnia drogę dojazdową. To się znalazło w raporcie oddziaływania na środowisko. On to podaje jako jeden z argumentów, dla których oni chcą ten zakład zbudować. I to jest ta sprawa, z którą się dzisiaj tutaj spotykamy. Ja w ogóle proponuję, skoro klub PiS chce się zapoznać z tą inwestycją, są materiały na stronie BIP-u gminy Lubartów. Można ten raport, co prawda on liczy 274 strony, ale można się z nim wyraźnie zapoznać. Tam jest jasno napisane. Gmina Lubartów zapewnia drogę dojazdową i
To jest podane jako jeden z argumentów. Drugi z argumentów, który jest w tym raporcie, to oni nie przewidują żadnych protestów. No już się zawiązał komitet protestacyjny, czyli proszę Państwa, te rzeczy, które są w tamtym raporcie, nie są do końca prawdziwe, ale oni się powołują na to, że gmina miasto Lubartów wybuduje im drogę. I to jest jeden z powodów, dla których oni są zainteresowani tym terenem. Oni mają swój teren w Niemcach, ale szukają pod Lubartowem. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Pasikowska. Ja też tutaj chciałam poprzeć, wszystkich też serdecznie witam, chciałam poprzeć inicjatywę pani radnej Eli Mizio. No jest to temat bardzo gorący, dowiedzieliśmy się o nim tak naprawdę wczoraj. Nie mamy pełnych informacji. Wydaje mi się, że to także nie zaszkodźmy też swojej strefie gospodarczej. Ja też, ja absolutnie nie chcę zaryzykować zwrotu 5 milionów złotych za niezrealizowanie pewnych inwestycji. Jeśli okaże się, no teraz słyszymy, że gmina zapewnia drogę, no być może gmina znajdzie inny sposób na zapewnienie tej drogi i ominie nawet to, że my zablokujemy ze swojej strony tą inwestycję. Jeśli jednak okaże się, że jedynym sposobem jakimś realnym jest to, że my zablokujemy dojazd i w ten sposób uniemożliwimy tę inwestycję, to my to jest kwestia kilku dni, możemy zwołać jeszcze raz sesję nadzwyczajną, możemy to zrobić też z naszej inicjatywy, z inicjatywy jakiegokolwiek klubu i możemy jeszcze raz przegłosować zmianę w budżecie, która zablokuje tę drogę. Natomiast na tą chwilę my nie mamy takich informacji, czy rzeczywiście to, że w tej chwili zablokujemy te środki sprawi, że jakby ratujemy sytuację. Wydaje mi się, że mamy za mało informacji, jest kilka dni, spotkanie w środę. Myślę, że komisja może zebrać się w tym tygodniu i tak naprawdę możemy działać jeszcze w ciągu kilku najbliższych dni, nie tak na gorąco jak w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan Grzegorz Siwek, słuchamy. Pan Grzegorz Siwek, słuchamy. Tak, już jestem. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, ja chciałem się odnieść tutaj do kwestii budżetu i ewentualnie też budowania tej drogi. Szanowni Państwo, ja myślę, że blokowanie na dzień dzisiejszy tej lokalizacji drogi, bo mówię o drodze, a nie o zakładzie przetwórstwa odpadów niebezpiecznych, nie jest celowe ze względu na to, że być może stracimy dotację, jeśli zrezygnujemy z tej drogi. Tu chciałbym, żeby ktoś z fachowców odpowiedział mi na pytanie, czy po zmianie lokalizacji tej drogi, inwestycji, stracimy dofinansowanie. To po pierwsze. Po drugie, Szanowni Państwo, warto zastanowić się nad jedną rzeczą, na czyich terenach ma być pobudowany ten zakład, ewentualnie jeśli on powstanie. Na dzień dzisiejszy grunty nie są wykupione, zakład czy inwestor nie wykupił żadnych gruntów, ale z tego, co ja się orientuję, mniej więcej wiem, w jakim obszarze gminy Lubartów będzie ewentualnie ten zakład stawiany. Tu ciekawostka może być dla osób, które dotrą do takich informacji. Ja na dzień dzisiejszy nie mogę tego powiedzieć ze względu na dane, których ze względu na pracę nie mogę upubliczniać, ale to jest bardzo ciekawe, kto ma tam grunty i bardzo ciekawa jest sytuacja, na których gruntach ewentualnie powstałby ten zakład i kto wykupi i za ile zostaną wykupione te grunty. To jest druga sprawa. Następna rzecz. Szanowni Państwo, rezygnacja z tej drogi nie jest sensowna, ona nie ma sensu, dlatego że przypuśćmy, że zrezygnujemy z tej drogi. Czy myślicie Państwo, że inwestor na obszarach, które ewentualnie my będziemy oferować jako tereny inwestycyjne, nie zechce się wkupić, nie zechce wybudować swojego zakładu? Tego nie wiemy. Będziemy mieć jako miasto do odsprzedania grunty w strefie 2. Ja myślę, że może taka sytuacja zajść, że inwestor zechce wykupić na naszym terenie już uzbrojone tereny, grunty, na naszym terenie strefy 2. Czy ma to sens blokowanie tamtej drogi? Uważam, że w tej chwili nie ma najmniejszego sensu. Dlatego ja jestem za tym, abyśmy dzisiaj przyjęli te zmiany w budżecie i zaczęli coś robić z tymi drogami. Jedyną osobą, no nie osobą prawną, ale społeczeństwem, które może zablokować, są mieszkańcy albo gminy, albo miasta Lubartów przez protesty. Inaczej tego w ogóle nie zablokujemy. Jeżeli chodzi o gminę Lubartów, nie mamy takiej kompetencji, jeżeli radni. Jeżeli chodzi o naszą gminę miasto Lubartów, na naszych terenach, możemy to zablokować, ale na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy inwestor się
nie połasi na nasze tereny. Ale jeśli się połasi, to tak jak już wspomniałem, może być sytuacja, że pod nosem na ten zakład chce zrobić. I tu jest kwestia, czym się zgodzimy na to, czy się nie zgodzimy. Jeśli chodzi o zapewnienie drogi, jeśli inwestor zechce, przypuśćmy, na terenach gminy ten zakład posadowić, może nie aż tak blisko miasta, ale być może, że bliżej obwodnicy, to gmina mu taką drogę zrobi. Ze względu na to, że będzie brać ogromne pieniądze za podatek od gruntu, ewentualnie podatek, który będą uiszczać firmy na jej terenie. Niekoniecznie blisko miasta, może to być troszeczkę dalej od miasta, ale bliżej obwodnicy, gdzie można będzie zrobić, nie wiem, kilometr drogi, 500 metrów takiej drogi i gmina zrobi to. Bo jestem przekonany, że jeśli tu zablokujemy, to tam po prostu zrobi. Kwestia jest, żebyśmy tą inwestycję zablokowali, nie blokując i nie grając, nie kupcząc właśnie inwestycjami naszymi miejskimi. Dlatego ja uważam, że powinniśmy dzisiaj przegłosować te zmiany, zobaczyć, co się będzie dalej dziać, zobaczymy, co się będzie rozwijać, jaka będzie sytuacja i ewentualnie później decydować o tym, aby ewentualnie robić protesty, tak jak było to z zakładem zagospodarowania odpadów na ulicy Lipowej. Być może i tutaj też taka będzie konieczność i wtedy będziemy mogli cokolwiek zrobić. Na dzień dzisiejszy nie mamy po prostu za mało danych, aby zablokować te zmiany i odnosić się do przyszłej inwestycji, która tak naprawdę nie ma jeszcze terenów. Myślę, że powinniśmy przegłosować dzisiejszy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan Tomasiak, słuchamy. Szanowni radni, również wypowiadam się w tym punkcie. Tutaj padło dużo, rozumiem, również dużo padło informacji takich obok tego punktu i tutaj nie były zwracane uwagi radnym. To tak chciałem jeszcze również zwrócić uwagę panu przewodniczącym, że odebrał pan głos panu radnemu Wojciechowi w określonych okolicznościach, ale my jesteśmy jeszcze w punkcie i powinniśmy go dopuścić do głosu, jeżeli ma taką ochotę. Natomiast wrócić do tematu, proszę pana, niech pan nie przekracza swojej kompetencji. Proszę dyskutować o zmianie budżetu na 2022 rok. Proszę o tym mówić. Dokładnie. Dziękuję. Jedyną możliwością, jeszcze raz podkreślam, jedyną możliwością, aby zablokować tę inwestycję, a inwestycja, ta, o której rozmawiamy, ma być budowana, proszę państwa, właśnie nam pod nosem, czyli to, co powiedział przed chwilą radny Siwek, że inwestycja, że ktoś nam wybuduje ją pod nosem. No właśnie pod nosem nam ją buduje. Bo jeżeli spojrzy pan na naszych mieszkańców na ulicy Krańcowej, jeżeli spojrzy pan na naszych mieszkańców na osiedlu powstańców Warszawy, jeżeli pan zerknie do naszych domków jednorodzinnych, to jest 300 metrów linii prostej do naszych mieszkańców miasta Lubartowa, a nie gminy Lubartów sąsiadującej z nami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie zgodzę się z panią również radną Pasikowską. Nie mamy za mało informacji. Informacji na dzień dzisiejszy już mamy wystarczającą ilość. I proszę was, żeby nie dochodziło do takiej oto sytuacji, bo mamy dzisiaj déjà vu. Wszyscy mówią, poczekajmy, zobaczmy, co powie nam inwestor, który przyjedzie w środę. Inwestor przyjedzie w środę i zobaczycie, jakie będzie spotkanie. Będzie to samo, co było tutaj, w ratuszu. W chwili, kiedy były protesty, kiedy przyjeżdżał inwestor, byli wynajmowani różnego rodzaju specjaliści, którzy mieli negocjować z mieszkańcami budowę tego zakładu. Co nam mówią? To miało pachnieć, proszę państwa. Tak nas przekonywano. I nie liczcie, że w środę otrzymacie jakieś informacje, które będą informacje dogłębnymi od inwestora, bo inwestor powie to, co będzie chciał. I my na dzień dzisiejszy nie będziemy mogli bardziej wgłębić się w informacje niż w te, które znajdują się na stronach oficjalnych, do których część radnych dotarła, która chciała do nich dotrzeć i przewertowała te 200 kilkadziesiąt stron, jeżeli chciała merytorycznie zabierać głos w tej dyskusji, a nie populistycznie, a nie właśnie demagogicznie, a nie napuszczając jednych na drugich, bo z dokumentami zapoznać się można było. Natomiast ważna informacja jest, radny Siwek mówi, a czyje to są działki? A kto jest właścicielem tych działek?
Też wiemy, kto jest właścicielem tych działek. No nie możemy tego publicznie mówić, ale ta osoba na przykład dzisiaj głosu nie zabiera, wielokrotnie zabierała Nie, proszę Państwa, proszę Państwa, panie radny, proszę, niech Pan na razie nie zabiera głosu, niech Pan przerwie swój tok rozumowania. Proszę Państwa, prosiłem wielokrotnie. Proszę się skupić na porządku obrad dotyczących zmian w budżecie. Państwo z uporem godnym lepszej sprawy, już wszyscy praktycznie rozmówcy próbują zamienić to w debatę na temat procesu decyzyjnego, który się odbywa na terenie sąsiedniego samorządu w gminie Lubartów. I proszę, i moja rada, proszę skupić swoją energię, żeby tam zablokować proces, ponieważ tam są jedyne narzędzia, żeby to uczynić. Jeśli Państwo chcą zaszkodzić gminie Lubartów albo przerwać proces decyzyjny, który w całości tam się odbija poprzez zablokowanie dostępu do drogi na terenie inwestycyjnym mieszkańców Lubartowa i miasta Lubartowa, to powtarzam, na złość babci chcecie uszy odmrozić, narazić nas na wielomilionowe straty. Jestem przekonany, że ta energia może być wykorzystana lepiej przy udziale wszystkich członków ruchu politycznego Lubartowa na terenie i w ramach kompetencji gminy Lubartów. Spróbujmy to, spróbujcie. Natomiast przestańcie sypać piasek z ryby, szkodzić naszemu budżetowi. O nim rozmawiajmy, na nim się skupcie. Dziękuję. Bardzo. Ja nie skończyłem jeszcze, pan mi przerwał, ale ja nie skończyłem. Ja z tego mówię, proszę bardzo, niech pan. Czy mogę już? Już pan, tak? No, nie rozumiem mego gestu. Proszę mówić. Więc mówię. Szkoda, że nie zwraca się uwagi innym radnym, jak odbiegają dyskusje, tylko tym, którzy odpowiadają na pewne argumenty, które padły w dyskusji, ale pal go licho, jaki przewodniczący takie obrady. Natomiast proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam. Przywołuję Pana do porządku, po raz któryś osobiście mnie Pan obraził. Jeśli Pan jeszcze raz to uczyni, będę musiał Panu odebrać głos. Proszę bardzo, Pan mówi wyłącznie na temat porządku obrad dotyczący zmiany w budżecie. Dość tych i tego pieniactwa, które Pan jest głównym autorem. Ma Pan, proszę Pana, dziękuję. Proszę Państwa, odbieram Panu radnemu Tomaszowi głos. Proszę zanotować. Obraził mnie który. Proszę, że odbieram głos w debacie. Ale... Pan Czy ja będę mogła zabrać głos? Pan Siewek ma. Czy mogę już, panie przewodniczący? Udzielam Panu głosu, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o cały budżet, chciałem zapytać o jedną rzecz odnośnie, bo nie otrzymałem odpowiedzi, być może pan burmistrz zgłasza się i takiej odpowiedzi mi udzieli. Czy po zmianie lokalizacji inwestycji drogowej nie stracimy dofinansowania? To jest moje podstawowe pytanie, bo jeśli stracimy, nie mamy o czym dyskutować. Szanowni Państwo, nie blokujmy i tej inwestycji tylko ze względu na to, że ktoś chce pobudować gdzieś jakiś zakład, który będzie nam przeszkadzał, bo czy on pobuduje ten zakład przy naszej granicy, czy przy obwodnicy, na terenach gminnych, ale przy obwodnicy, to i tak to jest pod naszym nosem, gdzie będzie nam bardzo to utrudniało życie i naszym mieszkańcom będzie to bardzo przeszkadzać. Ale to, o czym wspomniałem, ten inwestor również może zakupić grunty na naszym terenie w strefie drugiej. I w tej chwili będziemy mieć jeszcze większy problem. Dlatego nie dzisiaj powinniśmy procedować to, czy blokować, czy nie blokować. Oczywiście, że blokować, zawsze trzeba blokować takie inwestycje, które są dla miasta szkodliwe, które są dla mieszkańców szkodliwe. I bardzo proszę o odpowiedź, czy zmiana lokalizacji tej drogi, inwestycji tej drogi doprowadzi do utraty dofinansowania 5 milionów. Dziękuję bardzo. Zanim pani radna Serwin będzie mogła się wypowiedzieć, proszę panie burmistrzu o wypowiedź. Szanowni Państwo radni, odpowiadając panu wiceprzewodniczącemu Siwkowi. Tak, bo nie mamy już czasu na to, żeby procedować po raz kolejny w tej kwestii, z uwagi na to, że od promesy w ramach Polskiego Ładu minęło już przeszło 9 miesięcy, jak się nie mylę, więc nie zdążymy wybrać kolejnych dróg, znaczy drogi pewnie jeszcze byśmy mogli coś tutaj robić, natomiast nie mamy czasu na procedowanie z wyborem i wykonaniem innych dróg.
będziemy musieli oddać 5 milionów złotych. To po pierwsze, chciałbym się zgodzić z panem przewodniczącym, wiceprzewodniczącym Siwkiem w jednej kwestii, jak dobrze pamiętam w jego wypowiedzi. Proszę państwa, my tam mamy przedsiębiorców i ci przedsiębiorcy, którzy do nas przyszli na naszą strefę 2, przyszli z takim przekonaniem, że ona będzie uzbrojona i będą mogli swój biznes tutaj lokalizować i tutaj działać. I najważniejszą rzeczą w wypowiedzi pana wiceprzewodniczącego jest ta wypowiedź mówiąca o tym, że jeżeli chce się zaszkodzić przeciwnikowi, to wysadza się pociąg z amunicją. Jeśli wcześniej wysadzi się tory, to on zmieni linię zaopatrzenia. To tak jak z tą drogą. Jeżeli my nawet tej drogi nie wybudujemy, to gmina Lubartów z boku ma odcinek drogi, która jest blisko zlokalizowana koło tego zakładu i sobie do ulicy Składowej zrobi drogę, więc nie ma tutaj żadnego problemu w tej kwestii. Więc nie wysadzamy pociągu, tylko niszczymy, wysadzamy tory, żeby nie można było potem, wiadomo, gdzieś indziej tych torów ułożyć, żeby zbudować dojazd z innej strony. I jeszcze bardzo ważna jedna kwestia. Jeżeli teraz będziemy straszyli, że nie zbudujemy że zbudujemy albo nie zbudujemy tej drogi i użyjemy tej opcji jako ostatecznej, to nie zostanie potem nam oręża w żaden sposób, jeżeli chodzi o lokalizację tego zakładu. Żeby walczyć w sytuacji, kiedy budowa przestanie być planem, a stanie się faktem. To jest dla mnie najważniejsze. Skupmy się, w tej chwili mamy możliwości spowodowania, czy to w opinii, czy to w innej formie, na przykład protestowania, żeby być może pan wójt wsłucha się w głosy protestujących mieszkańców i podejmie odpowiednią decyzję w tym zakresie. My chcemy już niszczyć drogę w strefie ekonomicznej, która da nam 3 przedsiębiorców? Dziękuję. Panie Grzegorzu, nie słychać pana. Aha, przepraszam, bo mnie również nie było słychać. Jak najbardziej, może pani skorzystać. Nie. Ma pani... To proszę skorzystać z innego środka komunikacji, ponieważ będzie dalej wyłączony. Będzie mikrofon pana Tomasiaka będzie wyłączony. Dzień dobry wszystkim. Słychać teraz już? Ojej. Niech pani mówi. Już dobrze. Niech pani radna. Może pani skorzystać z innych środków komunikacji? Pani radna, tam pan Krówczyński udziela pani pomocy. Może pani? Niech pani przełączy na siebie. Aha, już? Tak, jak pani mówi. No, dobrze. Już jeżeli mnie słychać, ale mikrofon... O, słychać dobrze, tak? Więc bardzo ja bym prosiła, żeby właśnie przychylić się, panie burmistrzu, chociaż raz niech pan przychyli się do propozycji opozycji, bo to naprawdę my wszyscy chcemy dobrze dla mieszkańców Lubartowa. Na pewno to będzie dużo znaczyć i dla pana, i dla mieszkańców. Chwileczkę, pani radna. Ja pani dopuściłem do głosu w temacie zmiany w budżecie na rok 2022. No właśnie... Proszę natomiast, pani mówi nie na temat. Proszę wrócić do tematu. No jak nie na temat? Mówię o budżecie, żeby nie... O poprawce mówię. Proszę panią, wyraziłem się jasno. Proszę mówić o zmianie w budżecie. Słuchamy. No przecież mówię, żeby właśnie...
dotyczące... Rozumie Panią moją dygresję. Proszę wypowiadać się, jakie jest Pani zdanie w zakresie zaproponowanych przez Panią Skarbnik w imieniu burmistrza zmian w budżecie. Słuchamy. Dlatego mówię, żeby właśnie tą uchwałę, która właśnie zmieniająca budżet na 2022 rok, nie ujmować tej ulicy, która będzie prowadziła do tego zakładu. Czyli rozumiem, że popiera Pani propozycję, wniosek Pana radnego Tomasiaka. Tak, No i dobrze, popieram rozumiem. wniosek i Dobra. zwracam się do Pana Burmistrza bardzo, żeby jednak chociaż raz posłuchał opozycji, bo my naprawdę chcemy dobrze. Mieszkańcy do nas... Jeszcze raz Pani mówię, Pani radna, nie mogę dopuścić No, do odbiegania. Nie, Pan urywa Pan. proszę Panią, ma Pani coś do powiedzenia odnośnie zmian w budżecie? Nie mogę, Pan przerywa i Pani radna, traci wątek. takie jest moje niestety prawo, no niestety. Ma prawo, żeby przerywać. Mówi Pani na temat zmian w budżecie, czy nie? Na temat budżetu. Pani radna, Całej wzywam Panią do mówienia na temat zmian w budżecie. Słuchamy. Przerywa Pan. Ja naprawdę nie umiem tak postępować, bo mnie Pan wybija Proszę serce. Panią, zrozumieliśmy, że Pani popiera Pani wniosek Pana radnego Tomasiaka. Czy jeszcze coś? Popieram i chciałabym dużo więcej, ale Pan przeszkadza, przerywa. Dziękuję, bo Proszę ja Panią, trafię tak. dziękuję. Ja po prostu nie potrafię tak, jak Pan prowadzi te obrady. Czy są jeszcze jakieś inne głosy w dyskusji? Tak, mój. To zobaczę. Pan radny Krówczyński, słuchamy. Już, dziękuję. No więc chciałem się odnieść do słów pana burmistrza. Tutaj cały czas pan wspomina o tych dwóch inwestorach i tak dalej. Moje pytanie jest jedno zasadnicze. Czy oni wiedzą, co za miedzą będą mieli? I czy nadal będą, mając tę wiedzę, podtrzymywać swoją ofertę? Dziękuję. Dziękuję. Zanim pan burmistrz odpowie, pani Beata Pasikowska, potem pani radna Mazur. Słuchamy. No tutaj jeszcze odpowiadając panu Krówczyńskiemu, no miejmy nadzieję, że nie będą mieli takiego sąsiedztwa za miedzą. Natomiast ja chciałam jeszcze raz powiedzieć, my poprzemy dzisiejsze zmiany, natomiast jeżeli jedynym rozwiązaniem zablokowania tego zakładu będzie powstrzymanie budowy tej drogi, to będziemy wnioskować o takie działania. Możemy to zrobić w ciągu najbliższych, to nie jest sprawa zamknięta i możemy cały czas o to wnioskować. Dzisiaj nie wiemy i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jest to jakiś jedyny sposób na powstrzymanie tej inwestycji. Poszukajmy innych rozwiązań. Jeśli tak będzie, to my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, w pewnością wiele innych klubów zainwestuje o to, żeby wstrzymać budowę tej drogi. Także wydaje mi się, że też trochę spokoju i jakieś takie rozwagi i sprawdzenia faktów przede wszystkim. Dziękuję. Pani radna Mazur, słuchamy. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni, bardzo długo już dzisiaj trwa ta nasza dyskusja. Uważam, że uchwała o zmianie w budżecie powinna być dziś przegłosowana i przyjęta. Drodzy Państwo, nie jest dobrze widziane robienie teatru z sesji Rady Miasta. Niektóre głosy naprawdę są zbyteczne i ja mam takie pytanie retoryczne dla wszystkich wątpiących. Czy to już jest przesądzone, że Zakład Odpadów Niebezpiecznych powstanie? Czy jeżeli już, ponieważ dopiero teraz zabrałam głos, więc wcześniej już usłyszałam, że nawet jeżeli tą drogę zablokujemy, budowę, to gmina może wybudować swoją drogę, więc starajmy się zaprotestować w jakiś inny sposób i wydaje mi się, że nie stać miasta i nawet wszystkich mieszkańców, żeby zrezygnować z 5 milionów. Uważam, że naszym obowiązkiem jest zagłosować w zmianach w budżecie i obserwować sytuację. Owszem, jestem przeciwna budowaniu zakładu odpadów niebezpiecznych. Myślę, że Urząd Miasta, tak jak pan burmistrz wcześniej wspomniał, będzie składał, jak to się mówi, pisma niezgadzające się z tym, ale nie zamykajmy drogi sobie do dalszego rozwoju. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Zieliński, słuchamy. Dziękuję bardzo za głos. Pozdrawiam wszystkich. Proszę Państwa,
z tych wszystkich wypowiedzi możemy wnioskować, że mamy do czynienia z faktami i pewnymi hipotezami. Fakty są takie. Pan burmistrz przygotował, czy urząd przygotował wnioski pod inwestycje drogowe. Te wnioski zostały zaakceptowane. Mamy środki finansowe, które wprowadzamy do budżetu i które spowodują, że rozpocznie się cały proces przygotowania inwestycyjnego tych dróg. I nie zgadzam się z głosami takimi, że poczekajmy parę dni. Otóż decyzja o przyznaniu tych środków dzisiaj, czyli zmiana w budżecie, spowoduje, że już jutro pan burmistrz może podjąć konkretne działania dotyczące budowy obu dróg, w tym również ogłoszenie przetargu. I takie są fakty. Natomiast hipotezy. Hipotezy są takie, że być może droga ta, nie powiem, że jest jedyną możliwością, ale może ułatwić inwestorowi, który chce zlokalizować zakład bardzo niebezpieczny dla naszych mieszkańców, dla ich życia i zdrowia. Pytanie, czy to jest jedyna możliwość? Może nie. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo ja tego nie rozumiem. Chciałbym zapytać pana burmistrza, w jaki inny skuteczny sposób poza budową tej drogi można zablokować te inwestycje przy naszych granicach naszych działek. Czy w postaci protestów, czy w postaci negatywnych opinii, czy jeszcze inny, bardziej skuteczny sposób. Ja przypomnę temu, państwa to może nie interesowałoby, większość z państwa była ludźmi młodymi. Na terenie ulicy Krańcowej miał powstać również zlokalizowany bardzo niebezpieczny zakład przepompownia paliw. I co się okazało? Mimo że przepompownia paliw miała być zlokalizowana na nie naszych terenach, bo na terenach kolejowych, mimo że odbywały się liczne protesty mieszkańców, mimo że nawet mieszkańcy zablokowali drogę dojazdową pod budową drogi, to i tak ostateczną decyzję w tej sprawie podejmowała Rada. Dlatego, że to Rada, choć ta sprawa nie należała do naszych kompetencji, przegłosowała o tym, że nie życzy sobie, mimo że to nie były nasze kompetencje, żeby ten zakład został zlokalizowany tutaj. Na dziś ja nie widzę innej możliwości niż powstrzymanie inwestycji drogowej, przynajmniej na jakiś czas do wyjaśnienia tej kwestii. Pytanie jest do pana burmistrza. Co się stanie, jeśli przez te kilka dni powstrzymamy się od działań zmierzających do zmiany w budżecie, w tym również i tej drogi, do wyjaśnienia tej kwestii, jak zresztą mówiły panie koleżanki radne o tym, że to jest kwestia kilku dni, żeby dowiedzieć się, jak rzeczywiście inwestor, ten, który chce zakład niebezpieczny, zbudować ten zakład, jak ma zamiar między innymi wykorzystywać również drogi dojazdowe, albo nasze, albo gminy. Czy istnieje taka możliwość, żeby poza protestem i negatywną opinią w sposób skuteczny jeszcze raz powstrzymać inwestora od budowy tego niebezpiecznego zakładu? Dziękuję. Dziękuję. Pani skarbnik biskup, słuchamy pani wycenu. Ja tylko chciałam wyjaśnić, dookreślić, że my dzisiaj nie wprowadzamy tych środków i tego zadania do budżetu. To zadanie i te środki w budżecie 1 stycznia bieżącego roku. Wprowadziliśmy je uchwałą budżetową na rok 2022. My dzisiaj tylko zgodnie z wytycznymi wojewody i z prośbą wojewody, żeby jak najszybciej wprowadzić zmianę klasyfikacji. Z dniem 15 lipca 2022 roku weszło nowe rozporządzenie, które klasyfikuje środki przeznaczone dla budżetów gmin na pomoc dla Ukrainy i środki z Polskiego Ładu na inwestycje. Należy niezwłocznie zmienić klasyfikację. My tylko przenosimy te pieniądze z jednego paragrafu do drugiego paragrafu. One dzisiaj nie są wprowadzane. Wprowadzane są inne środki i na inne zadanie. To natomiast macie państwo w budżecie od 1 stycznia. To tylko gwoli wyjaśnienia, bo tam wyszło na to, czy wprowadzamy, czy nie. Dziękuję. Są jakieś głosy w dyskusji? Proszę państwa, nie widzę. Zamykam. Pan burmistrz Paśnik. Słuchamy, panie burmistrzu.
Wysoka Rado, jeszcze oprócz tego, że stracimy to dofinansowanie nie tylko na jedną drogę, no bo to jest jakby jeden projekt, dwie drogi. Mówimy o drodze do Dako i mówimy o drodze, o której tu trwa taka dyskusja przez dłuższy czas, ale również mamy wybranych wykonawców. Każdemu z tych wykonawców zapłacimy kary umowne wynikające z rozwiązania umów na realizację tych przedsięwzięć. I tak jak powiedziałem, być może bardzo skomplikowanie wcześniej, jeżeli nawet nie zbudujemy tej drogi, to równie dobrze może gmina zbudować swój odcinek, ma takie możliwości, bądź, nie wiem, strzelam, przedsiębiorstwo, które chce ten zakład postawić, wykupi kolejne grunty i dojazd zrobi z innej strony. Ale co jest najważniejsze, chciałbym, żeby Państwo tutaj wiedzieli, tak naprawdę pozbywamy się szansy na nowych przedsiębiorców, a jakby nie pamiętamy o jednej najważniejszej rzeczy, że to po stronie gminy jest decyzja o lokalizacji tego zakładu, bądź nie. To wójt ma możliwości prawne, żeby tą sytuację w tej chwili uciąć i dzisiaj właśnie nie było dyskusji w tym zakresie. Umiejętnie przerzucane są decyzje na samorząd gminy miasta Lubartów po to tylko, żeby dochodziło. Wierzę głęboko, że każdemu zależy, ma na sercu los mieszkańców, ja również, i chcę, żeby było im jak najlepiej. Dlatego róbmy wszystko, rozmawiajmy z wójtem, z radnymi gminnymi. Tam jest decyzja, tam jest ośrodek decyzyjny w tym zakresie przy wydaniu decyzji o lokalizacji tego zakładu. A dziwnym trafem jest przerzucona decyzja na stronę miasta. Oczywiście my też powinniśmy mieć swój głos i go mamy. Jesteśmy przeciw lokalizacji tego, przeciw lokalizowaniu tam zakładu, o którym tutaj dzisiaj jest mowa. I róbmy wszystko, żeby to po stronie gminy została decyzja, a nie po stronie miasta. My oczywiście pokażmy stanowczy sprzeciw tej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję. Pan Tomasz Krówczyński, słuchamy. Wszystko było fajnie, tylko jeszcze dziękuję panie przewodniczący. Zapominamy ciągle o jeszcze jednym aspekcie całego tego przedsięwzięcia, całej tej inwestycji i okoliczności. Nasze protesty muszą być tym bardziej wyraziste, gdyż, proszę Państwa, jesteśmy razem z gminą Lubartów, jesteśmy w Związku Komunalnym Gmin. Związek Komunalny Gmin ma sortownię odpadów. Jako związek, tak. Więc tutaj zastanówmy się, czy potrzebna nam jeszcze jedna sortownia na naszym terenie. Teraz mamy innych przedstawicieli w Związku Komunalnym, tak? Więc może zadbają o to, żeby jeszcze tam wybrzmiały te kwestie. Dziękuję. Dziękuję. Są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Zamykam, proszę Państwa, dyskusję. Mamy do czynienia z wnioskiem pana radnego Tomasiaka. Przegłosujemy go teraz i proszę o zadbanie, żeby wszystkim przywrócić, nawet tym, co odebrałem głos, możliwość udziału w głosowaniu. Czyli panu Bolechańczykowi i panu radnemu Tomasiakowi. Proszę nacisnąć tekst. Przywróciłem panu prawo do głosowania, a nie do zabierania głosu. To jest różnica. Proszę, niech Państwo dopilnują, czy na stronach, na tabletach radnych jest tekst poprawki. Proszę Państwa, proszę nacisnąć kworum. Proszę nacisnąć kworum. Rozumiem, proszę zanotować, że pani... Ale no nie pojawia się na tablicy kworum. Państwa, no nie widać, no ale innych radnych nie widzę. Potwierdzili, tak? Jeszcze nie, no właśnie, czekajmy. Proszę Państwa, proszę o potwierdzenie kworum. Po kolei prawie wszyscy nie potwierdzili, ale już widzę, zaczyna się zmieniać. Czubacki Teodor nie potwierdził. Polychańczuk Marek nie potwierdził. Grabek Ewa nie potwierdziła. Kuszner Anna nie potwierdziła. Tomasiak Jacek nie potwierdził. No ale nie ma. No nie. A, Zieliński Andrzej nie potwierdził.
niestety widzę, ale już jest. Zieliński Andrzej i Grabek Ewa. Proszę Państwa, dobra, proszę Państwa, kto jest za przyjęciem poprawki pana radnego Tomasiaka, które widnieje na waszych ekranach? Proszę. No nie, proszę Państwa, widzę, że biuro obsługi potrzebuje. Kto jest za przyjęciem poprawki formalnej poprawki pana radnego Tomasiaka? Proszę o naciśnięcie zielonego prostokąta. Kto przeciw? Czerwony, a kto się wstrzymał? Pomarańczowy. Dobrze, już uwzględniono. Za jest 8, 9 radnych, przeciw 10. I nie widzę. Jeden wstrzymujący, jeden nieobecny. Stwierdzam, że poprawka nie została przyjęta. W takim razie proszę jeszcze raz nacisnąć kworum. Proszę jeszcze raz nacisnąć kworum. No. Wolny internet? Na razie 2 tylko, 4. Już jakoś to idzie. Poluchańczyk Marek, nie widać. No ale no tak to. Czubacki. Nie, tego to nie odebrałem. Będę się starał, ale na razie nie. Błaszczak Robert. Rówczyński Tomasz. Żyśko Krzysztof. Tchórz Jacek. Zieliński Andrzej. Tomasiak Jacek. Tomasiak Jacek. Już jest? Dobrze, Kural Przemysł. Ale no, już jest, już jest. Puszner Anna i Grabek Ewa. Już Grabek Ewa, dobrze. Kto jest za Bądźcie przygotowani, tak już mogę? Kto jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zmian w budżecie? Proszę o naciśnięcie zielonego prostokąta. Kto przeciw? Czerwony, kto się wstrzymał? Pomarańczowy. I rozumiem, pani radna, przeciw. Mamy wyniki. Za 10 radnych, przeciw 9, przeciw 6, 4 wstrzymało się, 1 nieobecny. Stwierdzam, że zmiany zostały przegłosowane. Dziękuję. Przechodzę do punktu 4. Zamykam obrady 44. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie. Ale nie mogę zagwarantować. Zrobimy wszystko, żeby było tak, jak przewiduje prawo i dobry obyczaj. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Przynajmniej sobie można podsłaniakować.